osobowość prawną, czy w ogóle o nadanie osobowości prawnej rzece nie jest wymyślony, nie jest teoretyczny, nie jest akademicki. On rzeczywiście żyje w środowisku. Sam pomysł ustanowienia rzeki jako osoby prawnej ma swoich przeciwników i zwolenników. I będziemy o tym debatować za chwilę w debacie oksfordzkiej o Polsce, o Wiśle, mówiąc krótko, ale zanim lokalnie, to zobaczmy trochę szerzej na ten temat właśnie z dystansu i to jest duży dystans, bo zza oceanu aż. Jest z nami Will Sarney na żywo ze Stanów Zjednoczonych właśnie. Will Sarney to założyciel i dyrektor generalny firmy Water Foundry, doradztwa strategicznego w dziedzinie gospodarki wodnej. Opowie, jak to jest tam. Rola statusu osobowości w rozwiązywaniu złożonych problemów wodnych. Perspektywa Stanów Zjednoczonych. Will Sarney, I just want to make sure whether you can hear us, Will. I can hear you. Can you hear me? Słyszę. Yes, we Czy can słyszycie hear you. mnie And Państwo? we can see you as well. I widzimy Pana również. Wspaniale. Czy mogę zaczynać? Tak, proszę bardzo. Zaczynam więc. Przede wszystkim bardzo dziękuję za możliwość przyłączenia się do tej całej dyskusji. To jest temat, który dla mnie jest niezwykle ciekawy i nie jest łatwo się w nim poruszać, ale myślę, że ta rola nadania osobowości prawnej ma istotne znaczenie w rozwiązaniu problemów, złożonych problemów związanych z wodą. Najpierw parę słów ogólnie, co udało się osiągnąć dzięki osobowości, a czego nie i jakie są możliwe opcje w tym zakresie. Dla wszystkich Państwa taka informacja, że jestem w Zagłębiu Denver w Colorado, gdzie obserwujemy tu ogromne zmiany klimatyczne, które wpływają na zasoby wodne i o tym będę chciał na ten temat powiedzieć. Szczególnie koncentrując się na dorzeczu rzeki Colorado. I będę chciał Państwu powiedzieć troszeczkę na temat programów naprawczych, które wdrażamy. W ciągu 20 ostatnich lat pracuję nad programami związanymi ze strategią zarządzania wodą, jak zarządzać ryzykami związanymi z zarządzaniem wodą. I pracuję z firmami technologicznymi, inwestycyjnymi, z NGOs, z lokalnymi władzami. Dobrze, zobaczmy, czy jestem w stanie zmieniać slajdy. Dobrze. Dlaczego osobowość? Jest kilka takich doniesień naukowych, które mówią o zmniejszaniu się, obniżaniu się poziomu wody ze względu na zmiany klimatyczne oraz o wpływie zmian klimatycznych na poziom wód gruntowych. Jako organizacje nie mamy dostępu do wód powierzchniowych, więc badamy więc wody głębinowe. I tu widzimy, że problemy są coraz bardziej naglące w dorzeczu rzeki Colorado. Widzimy, że to ma bardzo duży wpływ na to, jak żyje się w tej części kraju. I myślę, że to bardzo istotne, że oczywiście jest tutaj wielu interesariuszy, którzy się tym interesują, co się dzieje z wodami powierzchniowymi i podziemnymi, ale myślę, że tutaj trzeba jakiegoś zdrowego ekosystemu, żeby podnieść rozwój danego regionu i dobrostan mieszkających tam ludzi. No ale oczywiście zasoby naturalne nie mogą mówić same za siebie, ale w dorzeczu rzeki Colorado można jest duża świadomość różnego wykorzystania tych zasobów naturalnych, jak istotną rolę one mają w
Pierwsza osobowość nadana rzece to miało miejsce w Nowej Zelandii, w Nowej Zelandii, gdzie w 2017 roku. No i zaczęła się debata. Jeżeli tam się to może zadziać w Nowej Zelandii, to być może my możemy to zaimplementować też w innych miejscach na świecie. I to się stało też w Indiach. Oczywiście na rzece Ganges, no to jest rzeka ikona i ona dostała status prawny, ale też w Kolumbii w 2019 też rzeka Atrato dostała osobowość prawną i nie wiemy, jak tutaj funkcjonują modele, ale zaczyna się to rozrastać na większą skalę. I zaczynamy sobie zadawać pytanie, dlaczego warto jest to zrobić i na ile jest to dla mnie istotne. Rzeka Klamath w Kalifornii i południowym Oregonie. Ona przepływa przez te dwa stany. W 2018 roku plemię Yurok zadeklarowało w 2019 roku, że ta rzeka Klamath otrzyma osobowość prawną. Oczywiście przykuło to bardzo dużą uwagę. Niektórzy myśleli, że to jest dość zabawne, ale ktoś zwrócił uwagę, że to może być nieprzewidziane konsekwencje, takie nadawanie osobowości prawnej obiektom naturalnym, ale też nie ma i przecież są też konsekwencje w takim bieżącym w tej chwili, bez osobowości prawnej, w bieżącym eksploatowaniu tych zasobów naturalnych, więc w zasadzie można się kłócić, co jest lepszą. Można wybrać, tak, które konsekwencje byśmy chcieli ponosić. Także ja nie wiem, czy to byłby zły pomysł na przykład, żeby nadać do rzeczu rzeki Colorado status prawny. Oczywiście to jest bardzo istotne, żeby schronić ekosystemy i możemy stworzyć taki model nadawania osobowości prawnej, tak żeby koncentrować się na ochronie ekosystemów, żeby ta rzeka jakby miała głos, tak żeby odpowiedzieć na potrzeby, różnych interesariuszy związanych z tymi wodami. Do rzeczy rzeki Colorado jest ikoną, bo tam działalność gospodarcza w tym obszarze to ma wartość 143 miliardy dolarów, to jest 1,6 miliona miejsc pracy w ciągu jednego roku, także to jest bardzo istotny region. W 2019 roku tam skorzystano z takich technologii cyfrowych, które miały monitorować zdalnie jakość i poziom wód w dorzeczu rzeki Colorado. Wykorzystywano tam dane satelitarne. To był okres przedpandemiczny i wydawało nam się, że to wszystko przykuje naszą uwagę, tak, te nasze działania, no ale potem wiemy, co się stało. Natomiast te liczby pochodzą z tego raportu. I potem utrata 10% poziomu rzeki miała przełożenie na PKB i na 1,2 miliony miejsc pracy. Także to bardzo istotnie jest powiązane z tym, jak się żyje w tym regionie. No i oczywiście tutaj Meksyko też jest poniekąd zaangażowane w te działania, ponieważ dorzecze sięga aż tego regionu. I musimy badać, ile wody pozostaje w dorzeczu. Natomiast Kalifornia, Nevada, Arizona wreszcie doszły do jakiegoś porozumienia
zanim rząd ingerował i na ile są w stanie zredukować poziom wody w zbiornikach i to jest to będzie negocjowane do 2026 roku. Do rzeczy rzeki na Colorado i osobowość prawda już miała być w 2017 i w 2019 już próbowano nadać osobowość prawną do rzeczy, ale odrzucono te wnioski. Myślę, że dobry jest czas teraz, żeby spróbować jeszcze raz, dlatego że jesteśmy kilka lat temu, 2 lata temu jeszcze raz to było odrzucone. Ale myślę, że to, co robimy w Colorado, to może wnieść nowy głos do tej całej dyskusji i zaangażować rząd federalny tych 7 stanów oraz Meksyku, w których do rzeczy się znajduje. Myślę, że to jest dobra szansa, żeby zapoznać wszystkich tym problemem i ludzie znają już ten problem, natomiast to, co kwestia taka, że po prostu cały czas te zagadnienia są dość prowokujące i bo to, co w tej chwili robimy, jeszcze nie działa, ale dobrze jest wzbudzić jakąś dyskusję na ten temat. Jaki mógłby być plan na przyszłość? Oczywiście najpierw musimy przegłosować i myślę, że dobrze ustawy. Myślę, że to warto byłoby to zrobić, zwłaszcza w zachodniej części Stanów Zjednoczonych. Dobrze by było ustanowić taki trust na rzecz nadania osobowości prawnej rzece Colorado, która stała się właśnie podmiotem prawnym. Możemy też stworzyć jakiś zarząd, jakiś panel zarządczy, który by miał przedstawicieli różnych interesariuszy, czy plemion lokalnych, czy organizacji środowiskowych NGO, czy zarządców dróg rzek w Stanach Zjednoczonych. I ta Rada zarządcza byłaby odpowiedzialna za wszelkie negocjacje i za postęp tego procesu. No i oczywiście trzeba się zastanowić, na ile miała tutaj decyzyjność taka rada, ale trzeba się zastanowić, jak, no tutaj jakby każda strona musiałaby mieć swoje przedstawicielstwo i to jest jakby taki pierwszy krok w tym kierunku i musimy wtedy zdefiniować dobrze, jak miałaby wyglądać ta osobowość prawna, jakby jak to powinno przebiegać, jaki kształt powinno to mieć. No i teraz jeszcze kwestia katalitycznego społeczeństwa. To jest taka wartość w procesie tworzenia, jakby realizacji tego procesu nadawania osobowości prawnej. Myślę, że to może być bardzo duże wsparcie tutaj ze strony lokalnej społeczności. To nie jest tylko wspólne działanie, kolektywne działanie, no bo wiadomo, że jakby trzeba coś tu zrobić, dlatego że no, trzeba działać na rzecz lepszej przyszłości, ale oni muszą tutaj już w tej chwili podmioty, które się tym zajmowały do tej pory, nie odniosły sukcesu. Dlatego tutaj myślę, że dobrze by było, gdyby właśnie interesariusze mogli wpływać na postęp tego procesu, ale oprócz tego właśnie społeczeństwo katalityczne mogłoby wspierać cały ten proces, pokazując różne perspektywy, jakie są wspólne cele, jakie korzyści, także musi być jakieś powiązane, możemy zbudować taką katalityczną społeczność wokół osobowości prawnej tego obszaru. No i teraz jeszcze kilka pomysłów na temat SDG 6. Tu chodzi o zastosowanie technologii cyfrowej
do tego, aby stworzyć lepsze zasoby wody, lepiej kontrolowane, lepiej monitorowane i o lepszej jakości. Bardzo Państwu dziękuję. Jeżeli będą Państwo mieli ochotę się ze mną skontaktować, to bardzo proszę o kontakt. Mają Państwo adres mailowy wyświetlony na ekranie. I chcę jeszcze tylko powiedzieć, że to wszystko się teraz dzieje, to jest w toku i my w tej chwili tak naprawdę możemy po prostu starać się jak najwięcej osób zaangażować i bardzo jeszcze raz powiem, że cieszę się, że mogłem wziąć udział w tej konferencji Państwa i szkoda, że nie jestem z Państwem dzisiaj osobiście. Mam nadzieję, że uda się to następnym razem. Trzeci gość już się zapowiedział na przyszły rok. Proszę Państwa, jak widzicie, będzie trochę inaczej niż do tej pory, prawda? Wszystkie znaki na niebie i na ziemi na to wskazują. Proszę Państwa, zaczynamy debatę, ale zanim jeszcze ją zaczniemy, to mamy dosłownie kilkadziesiąt sekund, chyba mam nadzieję bardzo krótko, ze wstępem do tej debaty. Dlaczego? Skąd ten temat? Wojciech Falkowski, Ecol Group, która to firma działa w obszarze inżynierii środowiskowej. Wojtku, zapraszamy Cię do nas serdecznie. Otwieraj ten temat. Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło Was powitać. Bardzo się cieszę, że w taki sposób będziemy kończyli tegoroczną konferencję Stormwater 2023. Zastanawiałem się, co zrobić inaczej, żeby Państwa zainteresować i jako biznesmen od wielu lat, powiedzmy od pewnego czasu wydaje nam się, że żyjemy w świecie VUCA. Nie wiem, czy Państwo wiecie, co to znaczy, ale to są słowa pochodzące z słów angielskich, między innymi zmienność, czyli volatility, następnie mamy niepewność, czyli uncertainty, potem mamy złożoność, complexity i ostatnie słowo z tego świata VUCA to jest niejednoznaczność, czyli ambiguity. I pomyślałem sobie, że to dotyczy nie tylko biznesu. Ten świat niepewny, zmienny, niejednoznaczny dotyczy także środowiska, w tym także i rzeki. Zastanawiałem się też, w jaki sposób artyści sobie wyobrażali naszą rzekę i nie wiem, czy znacie Państwo takiego malarza jak Vlastimil Hoffman, który przedstawił tą rzekę jako kobietę. I czy kobiecie należą się prawa? Na przykład 150 lat temu, gdyby nie sufrażystki, to nawet kobiety nie miałyby prawa głosu. A jednak świat się zmienia, można powiedzieć nawet bardzo przyspiesza. Mamy i tak samo na Wiśle, nie tylko zresztą, obserwujemy bardzo wysokie stany wód, nawet obserwujemy powodzie, ale też mamy bardzo często, coraz częstsze okresy suszy. W zeszłym roku stan wody na Wiśle w okolicy Warszawy to tylko 56 centymetrów, czyli dorosła osoba spokojnie mogłaby przejść na drugą stronę. I jeżeli mówimy o zmianach i tych przyspieszonych szczególnie zmianach, ostatnio wpadł mi w rękę artykuł Jana Zalasiewicza, to jest polski paleontobiolog, który określił ostatnie 70 lat jako okres ery geologicznej, można by powiedzieć. 70 lat, proszę Państwa, poprzez ilość osadów, które odciska ślad w ziemi i w glebie. Oczywiście jest to jakieś tam ułamkowe spojrzenie, natomiast poprzedni, na przykład Kenozoik, 65 milionów lat, a czwartorzęd 2,6 miliona lat. Strasznie przyspieszamy. To widać w średnich temperaturach. Według oficjalnych danych IMGW w Polsce przez ostatnie 30 lat średnia temperatura wzrosła o 1,5%, a według danych IPCC lada moment, pewnie w tym roku, średnia temperatura w stosunku do okresu przedindustrialnego wzrośnie o 1,5%. Więc można by powiedzieć, w ślad za profesorem Malinowskim, może trzeba panikować i na pewno musimy coś zrobić. Powinniśmy zmienić nasz paradygmat i spróbować sobie odpowiedzieć na pytanie, co zrobić, żeby lepiej chronić nasze rzeki, w tym szczególnie Wisłę. I chciałbym zaprezentować kilku z Państwa, którzy pomogą nam. Uczestników debaty zaprezentuje pan redaktor. Ja bym chciał tylko powiedzieć, kto będzie nas wspierał jako oficjalna publiczność. I wspomniany tu już profesor Szymon Molinowski z Uniwersytetu Warszawskiego,
wiceprezes Państwowego Gospodarstwa Wód Polskich, pan Wojciech Skowerski, dyrektor działu prawnego Ministerstwa Infrastruktury Jacek Jasnowski, to jest Departament Gospodarki Wodnej i Żeglugi Śródlądowej, ale mamy też znamienitych gości, jak ekolog, klub Gaja, Jacek Bożek. Mamy wśród nas też profesor Elę Nachlik z Politechniki Krakowskiej, która będzie wspierała. Mamy Jacka Zaleskiego, który też będzie nam pomagał w tej dyskusji. Będziemy Państwa wywoływać albo, to już wszystko pan redaktor opowie, trzeba będzie się do zabrania głosu zgłosić. Grzegorzu, oddaję do Ci roboty? głos. Do roboty. Proszę zaproś na scenę Jasne. grupy dyskutantów, Państwa. a ja już Państwu dziękuję, ale jestem z Wami. I mikrofon oddaj. Mikrofon potrzebujemy, dzięki wielkie. Proszę Państwa, rzeczywiście jest tak, że to nie jest dyskusja, to jest debata. Debata ma taką formułę, która jest troszkę teatralna, ale cały clou debaty polega na tym, że wymyślamy tezę, często, która jest leciuteńko przesterowana. O, właśnie, bardzo dobrze, będziemy bliżej publiczności. I są dwa zespoły. Jeden zespół, którego zadaniem jest bronić tej tezy, a stronie przeciwnej daliśmy zadanie, żeby tę tezę zwalczać. Ich zadaniem nie jest powiedzenie, co myślą na ten temat. Ich zadaniem nie jest powiedzenie, że problem jest skomplikowany i ma różne strony i z jednej strony jest tak, a z drugiej inaczej. Nie. Oni są postawieni w tej formule jako adwokaci tej tezy albo jako prokuratorzy, chyba tak należałoby powiedzieć, jeżeli to miałoby być w tej metaforze. Więc to jest tego rodzaju formuła. Chciałbym też Państwa zachęcić do udziału. Można w każdej chwili zadawać pytanie, zaraz to przećwiczymy, albo po prostu wyjść do nas tutaj w odpowiednim momencie. Będziemy o tych momentach mówić na scenę i stanąć albo po jednej, albo po drugiej stronie. Zaraz będziemy głosować. Chcemy mniej więcej zobaczyć, czy Państwo się raczej z tą tezą zgadzają, czy raczej odwrotnie. Będziemy powtarzać to głosowanie na samym końcu. Zobaczymy, czy zmienił się rozkład głosów po dyskusji już. Chciałbym też przywitać wszystkich, którzy oglądają nas w tej chwili za pośrednictwem transmisji telewizyjnej, bo właśnie weszliśmy online. Ta część konferencji jest transmitowana, idziemy szeroko w świat. I też będą głosowania te online'owe i mam nadzieję, że dowiemy się. A teraz, proszę Państwa, zapraszamy już naszych po kolei i przywitajcie ich brawami. Po stronie propozycji jako pierwszy wystąpi Leszek Naziemiec, podróżnik, autor książek Dzikie pływanie, dzikie dziecko, autor wielu pierwszych przepraw pływackich. Zapraszamy. Miejsce dla pierwszego mówcy jest, o właśnie tutaj, to jest pierwszy mówca po stronie propozycji. Propozycja jest po prawej stronie od marszałka. Po stronie opozycji, czyli po drugiej stronie zapraszamy pan Zbigniew Kledyński, Politechnika Warszawska, hydrotechnik, profesor nauk technicznych, specjalista budownictwa hydrotechnicznego, inżynierii wodnej i środowiska. Brawa wielkie. Czy widzimy pana szanownego kolegę, pana Zbigniewa? Tak jest. Zmierza do nas. Po stronie propozycji na drugim miejscu, to jeszcze jedna rzecz, że każda z osób, która występuje, ma trochę inną rolę. Pierwsi mówcy ogólnie mu opowiadają, zapraszamy po drugiej stronie tutaj, szanowny kolego. Pierwsi mówcy opowiadają o tym, jakie jest założenie argumentacyjne całej grupy. Rolą drugiej osoby jest rozwinąć dogłębnie te argumenty. Rolą trzeciej już niekoniecznie dorzucanie nowych argumentów, tam się może jakiś jeden czy dwa pojawić, ale główną rolą jest słuchanie strony przeciwnej, wyłapywanie słabych stron, braku logiki, no i mówiąc krótko, polemiczna rola i ta czwarta rola to już najbardziej wyborcza, bo tuż przed głosowaniem będzie podsumowała i prosiła Państwa o głosy. A więc na drugiej pozycji po stronie propozycji Cecylia Malik. Zapraszamy. Malarka, artystka, wizualna, aktywistka ekologiczna, założycielka i liderka kolektywu Siostry Rzeki. Po drugiej stronie rozwijająca argumenty Agata Szafraniuk w opozycji, czyli tutaj. Kierowniczka programu Ochrona Przyrody w Fundacji Client Earth, Prawnicy dla Ziemi. Zapraszamy. Brawa wielkie, proszę Państwa. Nie, to jest starcie, to jest mecz, co prawda intelektualny, ale jednak mecz. W rolach polemicznych po stronie propozycji, czyli za tezą, Jerzy Bieluk, profesor Uniwersytetu w Białymstoku, zajmujący się prawem rolnym i prawem cywilnym. Brawa wielkie. No już słychać, że tu niektórzy mają swoich fanów na sali, są fankluby. Po stronie opozycji rola polemiczna Janusz Zaleski, emerytowany profesor Politechniki Wrocławskiej. Zapraszamy, ekspert w zakresie polityki regionalnej i gospodarki wodnej. Jest autorem ponad 150 artykułów naukowych, inicjator programu dla Odry 2006.
Brawa wielkie i rolę podsumowując. Tak jest, tak jest, tak jest, tak jest. I podsumowujący mówcy po stronie propozycji Jacek Engel, Fundacja Green Mind, wieloletni członek Państwowej Rady Ochrony Przyrody i Krajowej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko, a także twórca projektu ustawy o osobowości prawnej ODRy. No i po stronie po stronie propozycji, po stronie opozycji Anna Sosnowska, Politechnika Warszawska, specjalizuje się w hydrotechnice, inżynierii rzecznej i hydrologii. Zapraszamy. Proszę Państwa, mamy pełny skład. Każda osoba ma dokładnie 6 minut na swoją wypowiedź. W trakcie tych wypowiedzi można sobie wzajemnie przerywać. Druga strona może sobie przerywać, jeśli tylko zostanie dopuszczona do głosu, to może zadać krótkie pytanie albo wygłosić krótki komentarz. Państwo też mogą w każdej chwili podnieść rękę do góry i powiedzieć pytanie albo informacja i wtedy ktoś, kto jest przy głosie, albo udziela Państwu tego głosu, albo wręcz przeciwnie. Nie dopuszcza i wtedy nie mogą Państwo tego pytania zadać. W połowie, czyli po 3 minutach będziemy mieli taki jeden sygnał i 30 sekund przed, to już jest czas ochronny, czyli nie można sobie zadawać pytania, nie wygłaszać informacji. To będzie oznaczało, że jest pół minuty do końca. Teraz proszę Państwa spróbujmy nie wstrzymywać się od głosu. Kto z Pań i Panów na sali jest za tą tezą? Chciałoby wesprzeć propozycję, zanim jeszcze zaczniemy debatę. Czyli kto z Państwa uważa, że jedynie nadanie osobowości prawnej Wiśle pozwoli nam uniknąć katastrofy na miarę Odry? Proszę podnieść rękę, będziemy próbowali liczyć. Sylwia, pomóż. Ale to nie jest aż tak trudno policzyć, widzę. Macie policzone? Bo chcemy mieć dokładnie. Szybka matematyka. Dobrze. A kto jest przeciw? Kto jest przeciw tej tezie? Kto uważa, że nie jest prawdą, że jedynie nadanie osobowości prawnej pozwoli nam uniknąć katastrofy? Czyżby było blisko? 14. Dobrze, czyli mamy 26 za tezą i 14 przeciwko tezie. Czekamy też na głosy internautów, którzy nas w tej chwili oglądają. Będziemy sprawdzać. Łapka w górę oznacza, że zgadzamy się z tezą. Łapka w dół oznacza, że jesteśmy tej tezie przeciwni. To chyba wszystko, co powinienem powiedzieć takiego najważniejszego. Tak jest. To, co powinienem był powiedzieć, to się już wydarzyło. Proszę Państwa, zatem zaczynamy naszą debatę. Nasi mówcy zawsze będą tutaj na początku tego stołu, kiedy będą do Państwa mówić. 6 minut. Pierwszy mówca po stronie propozycji, czyli proponujący tę tezę, Leszek Naziemiec. Wielkie brawa. Dzień dobry. 6 minut. Bardzo proszę. Chciałbym zacząć od tego, szanowny marszałku, szanowni oponenci, szanowna publiczności, że przed rewolucją neolityczną, dawno temu, kiedy tak naprawdę zaczynała się rozwijać nasza cywilizacja, czuliśmy, że jesteśmy częścią przyrody. Przyroda była... Musieliśmy negocjować z tą przyrodą różne rzeczy. Nie mogliśmy jej po prostu podporządkowywać, brać coś z niej, tak jak chcemy. No i później to się zaczęło zmieniać przez starożytność, wieki średnie, nowożytność. Doszliśmy do tego, że przyroda została instrumentalizowana, była tylko jakimś zasobem. No i teraz nastaje prawdopodobnie czas do zmiany paradygmatu, ale ta zmiana paradygmatu jest jednocześnie powrotem do tego, co było, do tego, że my jesteśmy częścią przyrody, że potrzebujemy tej przyrody, ona sobie bez nas na pewno poradzi. No i widzimy, że coś musimy zrobić, że problem jest bardzo palący, bo sami zginiemy, jeżeli tego po prostu nie zrobimy jako ludzie. Ja jestem sportowcem, jestem pływakiem, jest napisane, że jestem podróżnikiem. Chciałem się podzielić kilkoma doświadczeniami związanymi z rzeką Wisłą. Otóż razem z Łukaszem Tkaczem, moim przyjacielem, przepłynąłem tą Wisłę wpław etapami w 2018, skończyliśmy w 2020 roku. I miałem też taki czysty umysł, nie wiedziałem, jak to powinno być, byłem otwarty na doświadczenie. No i zaczynaliśmy płynąć od zapory w Goczałkowicach i pierwsze doświadczenie było takie, właściwie to są takie doświadczenia organoleptyczne, można powiedzieć cały czas i o tym chciałem powiedzieć, bo to może być obce Państwu i moim oponentom. Pierwsza rzecz to była taka, że wszedłem do rzeki, która była pływalna, ona czasami, ten smak wody był w porządku, ale bardzo szybko coś takiego się wydarzyło, że właściwie poczułem na ustach solankę i potem jak się dowiedziałem, ściek oczyszczony. Po prostu
pewien aromat, który zaczął towarzyszyć, szczególnie przy takich wpływach wody od strony od zlewych dopływów. No i sprawdziłem później, Jastrzębska Spółka Węglowa miała napisane na stronie, że wszystko jest ok, że działa zgodnie z prawem i tak naprawdę to zasolenie nie jest duże. Ale ja to czułem, że ono jest. No i też inni ludzie pływali z nami odcinki i ci ludzie mieli w tej Dolinie Małej Wisły, tam jest przepiękna rzeka, ale troszkę jednak zanieczyszczona, mieli różne kłopoty żołądkowe. No i później po kilku kilometrach wpadłem na rury, ponieważ w rzece w Rudołtowicach były rury i na tych przez całą rzekę betonowe, a na tych rurach były położone jakieś płyty betonowe i to była taka przeprawa zrobiona na potrzeby kopalni. No i tam złamałem sobie 2 żebra, więc pomyślałem sobie, że coś dziwnego się dzieje, że płynę rzeką i nagle zagraża w tym wypadku życiu ludzi. No i później ten odcinek następny jakoś tam szczęśliwie dopłynęliśmy z tą solanką. No i wszedłem właściwie w taką zdewastowaną dolinę rzeki, gdzie płynąłem do kolejnych zapór, gdzie był muł, gdzie brzuchem praktycznie po jakimś czymś niepokojącym cały czas szorowałem i dopiero to się skończyło za Krakowem, praktycznie 15-20 kilometrów za Krakowem ta rzeka zaczęła się oczyszczać, nie było tam żadnej zapory. Nagle pojawiło się trzcinowiska, trochę łęgów i rzeka zaczęła sobie radzić. I wtedy mówię, pierwszy raz pomyślałem, że o rety, coś dobrego się rzeczywiście dzieje, że ona odżywa, tak? To jest jakaś rzeka na miarę naszego wyobrażenia. Powiem jeszcze o tym, że przepłynęliśmy przez okolice 3 elektrowni. Pierwsza elektrownia, czyli Skawina, tam woda miała 40 stopni. To było niesamowite. Baliśmy się z kolegą, że musimy po prostu z niej uciec, no bo zaraz może będzie jeszcze wyższa temperatura. I to samo było w Połańcu, za Połańcem, kilka kilometrów. A Kozienice to jest w ogóle tragedia, bo tam ta woda jest zasysana, ryby są mielone, różne tam inne istoty. Także to było szokujące jakieś doświadczenie. No i potem znowu to, jak płynęliśmy przez okolice Kazimierza Dolnego, gdzie ta rzeka znowu warkoczowo się rozlewała i była piękna. No i mógłbym o tym wszystkim mówić, bo mam bardzo duże doświadczenie, jak ta rzeka smakuje, gdzie ona jest, ale czasu już nie ma, więc zmierzam do konkluzji. No, okazuje się, że to, co robimy, jakie są prawa teraz, no to właściwie to nic nie daje rzece. Rzeka jest nikim, jest jakimś zasobem bardzo eksploatowanym. No i może ta osobowość prawna, teraz jestem przekonany, mogłaby to zmienić, bo wtedy mogłaby przyjść adwokat i w imieniu pokrzywdzonej po prostu zażądać zmiany. Bo teraz może to tak wyglądać, że jeżeli rząd nałoży karę na truciciela, to ten truciciel, na przykład spółka Skarbu Państwa, zapłaci tą karę do budżetu, ale ta rzeka, ten pokrzywdzony w dalszym ciągu nic z tego nie ma. Także to tak jakby z jednej kieszeni bym przekładał pieniądze do drugiej kieszeni, a tak naprawdę nic realnego się nie dzieje. Mogą być różne rozwiązania prawne, ale po prostu rzeka powinna mieć swoich adwokatów i to jest moim zdaniem teraz po prostu najważniejsze. Ta zmiana paradygmatu i ten powrót nasz jednocześnie do przyrody, do zupełnie innego myślenia niż w tych czasach nowożytnych, które mam nadzieję się kończą. Dziękuję bardzo, szanowny kolego. Wielkie brawa. Leszek Naziemiec, pierwszy mówca po stronie propozycji. Jeszcze tego Państwu nie powiedziałem, że podczas debaty zwracamy się wszyscy do siebie, szanowny kolego, szanowna koleżanko. Po stronie opozycji, przeciwny tej tezie, otwierający mowę Zbigniew Kledyński. Brawa wielkie. Zapraszamy, szanowny kolego. 6 minut. Szanowny panie marszałku, szanowne koleżanki, koledzy i szanowni państwo. Usłyszeliśmy, że atmosfera jest trochę teatralna, ale temat szalenie poważny. Natomiast pan marszałek stwierdził, że hasło, temat tej dyskusji jest nieco podkręcony, tak aby było więcej emocji. Powiedzieć, że trochę podkręcony, to nic nie powiedzieć. On jest bardzo podkręcony, bo tam w zasadzie jest już odpowiedź, że jedynym ratunkiem na bolączki, o których już słyszeliśmy, jest po prostu akt prawny, czyli osobowość prawna. No, to byłby świat idealny, piękny, gdyby słowo miało taką moc, zwłaszcza słowo człowieka. Niestety tak nie jest, dlatego jeżeli mówimy o
niesatysfakcjonującym stanie ekologicznym rzek powinniśmy przede wszystkim pokusić się o dobrą, głęboką diagnozę, bo tylko z niej może wynikać dobra, skuteczna terapia. I kwestie prawne to tylko jeden z elementów tejże terapii, więc nie maksymalizujmy skuteczności tego elementu, bo to tylko jeden z dość skomplikowanej układanki. Chciałbym powiedzieć, że to, co obserwujemy w wielu rzekach na świecie, zwłaszcza w Europie, tam, gdzie obserwujemy silną, już w zasadzie kilkusetletnią antropopresję, no jest czymś obiektywnym, szalenie trudnym. Przyczyny to oczywiście demografia, rosnąca liczba ludzi, ich potrzeby, zwłaszcza żywieniowe, stąd też silna presja na wody ze strony rolnictwa, ale także urbanizacji. Pewne problemy próbujemy rozwiązywać na przykład w ramach tej konferencji Stormwater, ale to jest tylko gaszenie pewnych problemów, a przyczyna, rosnąca urbanizacja, potrzeby ludzi, no niestety wymagałyby bardzo głębokich zmian w mentalności, w modelu ekonomicznym, w ogóle pewnie w jakimś głębokim resecie także postępu cywilizacyjnego. To jest kwestia barier zasobowych. Szanowni Państwo, spróbujemy przekonać Was do tego, że nadanie osobowości prawnej rzece, czyli taki rodzaj antropomorfizacji wytworów przyrody, w zasadzie nic nie da. Mało tego, jeżeli potraktujemy to poważnie i spróbujemy skonstruować jakieś prawne ramy takiego działania, natrafimy na cały szereg problemów. Ten, który nazywamy fetyszyzacją prawa, już powiedziałem, no sam akt prawny niczego nie zmieni. To jest kwestia oddziaływania na naturę. I teraz powstaje takie pytanie, komu mielibyśmy nadać osobowość prawną? Wiśle, korytu czy zlewni, czy większość powierzchni Polski ma mieć tę osobowość prawną? Ponieważ to, co obserwujemy w rzekach, jest wynikiem bardzo złożonych oddziaływań i procesów, z których część to tylko przyrodnicze, a większość to te, które generują ludzie. Zagospodarowanie zlewni, rolnictwo, wszystko to, co jest elementem postępu cywilizacyjnego. Być może postęp jest to kontynuacja błędu, to jest inna sprawa, ale jesteśmy w takim punkcie, kiedy bez technologii, bez konkretnych rozwiązań, także inżynierskich, nie będziemy w stanie mitygować chociażby tych negatywnych oddziaływań. Tak więc chciałbym, aby Państwo zwrócili uwagę nie tylko na kwestie kulturowe, kwestie natury prawnej, ale także te, które są mi bliskie, czyli powiązania techniki, technologii i elementów natury, ponieważ bez zrozumienia tych kwestii będziemy zawsze tylko próbowali półśrodków. Nie wiem, czy wyczerpałem czas, ale ja już serdecznie dziękuję. Namawiam gorąco Państwa do racjonalnego Szanowny kolego, podejścia do tematu. Szanowny kolego, ja Proszę szybko bardzo. poinformuję Państwa, że umówiliśmy się, że dwa pierwsze pytania albo dwie pierwsze informacje przyjmujemy niejako obowiązkowo, a w związku z tym, że jeszcze z czasu wystarczająco dużo, nie ma tego ochronnych 30 sekund, więc bardzo proszę. I czas jest zatrzymywany na czas pytania i odpowiedzi. Tak? Dziękuję bardzo. To króciutko. Szanowny kolego, chciałbym zauważyć, że Wisła nie jest wytworem inżynierskim, że jest istotą i życiem żyjącym znacznie dłużej w tym miejscu niż my. Jeśli myślimy o definicji rzeki, no to musimy wiedzieć, że to jest woda, to są te osady, które w niej są, to jest rumowisko wleczone, to jest to rumowisko unoszone, to są brzegi, to są tereny zalewowe, to jest ciągłość ekologiczna rzeki, to są wezbrania i wszystkie te procesy, które obserwujemy. Dziękuję bardzo. Czyli to była informacja, a nie pytanie. Okej, informacja, okej, jasne, jasne. Czy istnieje pojęcie informacji na Jest, informację? można po prostu Tak jest. Szanowni zastosować Państwo, technikę repliki. ja jestem pod wrażeniem tego katalogu, który tutaj kolega wymienił. To bardzo ciekawy i pełny katalog tego, co między innymi składa się na procesy korytowe i efekty, które w rzece obserwujemy, ale stwierdzenie,
że one są wyłącznie naturalne, jest już daleko idące. Wisła Dolna jest uregulowana od końca XIX wieku, Wisła Górna częściowo skanalizowana, a Wisła Środkowa jest efektem totalnego zaniechania jakichkolwiek prac regulacyjnych, wobec czego nawet tam pewne elementy, które wydają nam się naturalne, są po prostu efektem wtórnych reakcji całego układu bardzo złożonego. Tak Bardzo patrzmy dziękuję. na to holistycznie. Bardzo dziękuję. To jest pytanie, czy szanowny kolega dopuści, ale 2 to powinien. No to jasne, że tak. Szanowny kolega ma swój własny mikrofon tam z tyłu. Właśnie na nim raczy siedzieć, więc tak tylko... Mam pytanie takie. Czy szanowny kolega jest zadowolony ze stanu obecnego Wisły, ze stanu wody i wszystkich elementów rzeki? Dziękuję. Nie. Chciałbym, żeby woda w Wiśle, w każdej polskiej rzece, była przede wszystkim dobrej jakości, była czysta, a to jest problem, który wynika po prostu z kwestii owych presji, o których rozmawiałem i jak najbardziej powinniśmy oczyszczać wodę i chronić ją tam, gdzie ją do tej pory zanieczyszczamy. To jest podstawowa kwestia. Dziękuję bardzo. Wielkie brawa. Zbigniew Kledyński, pierwszy mówca po stronie propozycji. Państwo też mogą takie pytania zadawać albo zgłaszać takie informacje. Wystarczy tylko podnieść rękę i dość go. Teraz nikogo nie ma przy głosie, więc szanowny kolego, musimy zaczekać. Druga mówczyni po stronie propozycji, czyli za tezą Cecylia Malik. Brawa, 6 minut. Kilka dni temu wróciłam z Hiszpanii. Byłam tam na zaproszenie laguny Mar Menor, Śródziemnego. Byłam na pierwszej światowej konfluencji, spotkaniu wód Europy, na którym aktywiści, filozofowie, artyści, działacze na rzecz ochrony środowiska starali się przygotować dokument dla Brukseli, w którym apelowali o emancypację wód, o upodmiotowienie ekosystemów wodnych i nadanie im osobowości prawnej. Razem z siostrami rzekami robiłyśmy rytuał połączenia rzek. Były z nami Laguna Wenecka, rzeka Tejo, Moracza, rzeka Pek, Loara i wiele innych, ale była też rzeka Wanganui. Filozofka przyrody i ekologii, maoryska, przeczytam, denerwuję się, mam ściągę, Elena Rangimarie, która po prostu pochodzi z Nowej Zelandii, śpiewała w imieniu rzeki Wanganui. Jej rodzina, bo pochodzi z królewskiej rodziny rdzennej, przygotowywała i walczyła przez 100 lat, aż w 2017 roku rzeka Wanganui otrzymała tą osobowość prawną. Zaraz obok mnie w świetlistych wodach Mar Menoru stała Teresa Vincenze, czyli prawniczka, która przygotowała ten projekt dla laguny Mar Menor. Zapytałam, co wam to dało? Powiedziała krótko, że Ziemia jest chora, że musimy zrobić radykalne zmiany, że przestaliśmy patrzeć na Mar Menor z góry, tylko postawiliśmy się na równi. I że teraz Mar Menor ma swoje prawa, otrzymało prawa i może się bronić w sądzie. Ja przyjechałam tam jako rzeka Wisła. Powiedziałam, że jest w Europie przepiękna rzeka, w dużej części naturalna, nieuregulowana. To właśnie ten pozostawiony sobie fragment środkowej Wisły. Ale że to jest rzeka europejska, którą ptaki wybrały na królową europejskich rzek, dlatego, bo ma niesamowity dar i umie robić wyspy. I to ciągle nowe, pośrodku koryta. Takich rzek już prawie bardzo mało zostało i powiedziałam, że ja osobiście od 5 lat, moi przyjaciele od 30 lat walczymy, ażeby ta rzeka nie została zniszczona, żeby nie wybudowano na niej nowej zapory w Siarzewie i nie zamieniano tej rzeki w drogę wodną E40. I dlatego przyjechałam tam, żeby o tym opowiedzieć. Kim dla nas jest Wisła? Wisła jest istotą żywą, jest żywym ekosystemem utrzymującym przy życiu tysiące stworzeń. Niesie najcenniejszy skarb ziemi, którym jest czysta woda.
Ta sama woda, którą pijemy, która jest w naszych łzach, która dopływa do morza, paruje, powraca do źródeł i łączy nas wszystkich. Wisła jest bardzo hojna. Opiekuje się 21 obszarów Natura 2000, 24 rezerwaty, 11 parków krajobrazowych, 58 gatunków rodzimych ryb. Jest też rzeką bardzo okaleczoną. Ja jestem z Krakowa, mieszkam nad kanałem. Droga wodna Górnej Wisły, poprzedzielana zaporami, która nie ma już zdolności do oczyszczania wody, tak jak i naturalna część. Ale przede wszystkim na Wiśle jest zapora we Włocławku, wybudowana w 60 latach jako pomnik naszej ludzkiej, bardzo pysznej dominacji, która doprowadziła do tego, że zrezygnowaliśmy z istnienia w Wiśle łososi wiślanych, wielkich, wspaniałych zwierząt, jesiotrów, które żyły w Wiśle dzięki jej naturze rzeki, która ma przepływ i pozwala na migrację, które żyły w Wiśle kilkanaście tysięcy lat. Wisła ma imię. Jest dużo starsza od Polski. Rzymianie nazywali ją Wistula, Jan Długosz, Biała Rzeka, Leszek Naziemiec nazwał Wisłę słoneczną rzeką w odróżnieniu do Odry, rzeki księżycowej. Wydaje się, że w Polsce większe prawa ma zapora niż rzeka. W ostatnich latach dla remontu fragmentu zapory we Włocławku przez miesiąc codziennie zakręcano rzekę. Fundacja Greenman z Karoliną Kuszlewicz postanowiła bronić kilku milionów ryb, które zostały uduszone. Bardzo podobny przypadek było, że przez manipulację przepływu w wodzie jednego dnia zostały zabite i zniszczone lęgi ptaków. Karolina Kuszlewicz powiedziała mi, to jest prawniczka, powiedziała, że uhonorowaniem jej kariery i jej największym marzeniem byłoby wejść na salę sądową i powiedzieć: dzień dobry, jestem adwokatką Wisły. Ja gorąco wierzę w to, że mamy potencjał intelektualny, moralny i duchowy, żeby stanąć po stronie rzeki, żeby stanąć po stronie życia i natury. I dlatego, tak jak intuicja na całej ziemi, bardzo wielu organizacji krajów, bo już 100 organizacji ekologicznych dołączyło się do deklaracji praw rzek, żebyśmy razem uznali Wisłę, ale także Odrę za osobę prawną. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Brawa wielkie. Cecylia Malik, rozwijająca argumentację strony proponującej tezę, a przeciwniczką tej tezy po stronie opozycji zapraszam Agata Szafraniuk. Brawa. Dzień dobry. Tak, to prawda. Rzeki w Polsce są w złym stanie. I tak, to prawda, system zarządzania rzekami wymaga poprawy. I tak, to prawda, konieczna jest zmiana postrzegania rzek i wody w Polsce. Nie możemy dłużej traktować i patrzeć na rzeki jako źródło wody dla przemysłu, szlaki transportowe czy po prostu odbiorniki ścieków. Rzeki to wrażliwe i wyjątkowe ekosystemy i źródło pitne dla milionów ludzi. Jednocześnie rzeki należą do najbardziej zanieczyszczonych ekosystemów na świecie i nie jest to inaczej w Polsce. Są one uregulowane i podzielone barierami, a utrata bioróżnorodności zachodzi w nich szybciej niż w innych ekosystemach. Dla Polski rzeki zawsze były ważne. Przede wszystkim Wisła, która mając 1000 kilometrów długości jest naszą największą rzeką. Mówimy, że jesteśmy krajem nad Wisłą. Czy rzeczywiście wtedy jedynie nadanie osobowości prawnej Wiśle pozwoli nam uniknąć katastrofy na miarę Odry? Nie, bo stworzenie takich praw nie zwiększa realnie ochrony przyrody. Przenieśmy się do Ameryki Łacińskiej, która wiedzie w prym nadawaniu osobowości prawnej różnym ekosystemom. Ekwador i Boliwia ustanowiły w swoich konstytucjach ponad 20 lat temu tego typu osobowości prawne. Jednak nie uchroniło to ich przyrody przed degradacją, bo rządy nadal wprowadzają polityki czy decyzje, które niszczą tą przyrodą.
przyrodę. Warto wspomnieć chociażby o decyzji rządu boliwijskiego, który dopuścił do odwiertów poszukiwawczych w ponad 60 obszarach chronionych i w 22 parkach narodowych. To, że te ekosystemy miały osobowość prawną, nie uchroniło ich przed tymi decyzjami. Wróćmy do Europy, do laguny Mar Menor. Też tam byłam, nie kilka dni temu, ale rok temu. Największa europejska słonowodna laguna, gdzie rząd hiszpański, parlament hiszpański nadał jej osobowość prawną rok temu. Z tego co wiem, zostało to uchwalone, ale niekoniecznie jeszcze implementowane. Reprezentanci chyba przez rząd nie zostali nadal wybrani. Laguna ta od wielu lat cierpi z uwagi na nawozy, które spływają z okolicznych pól uprawnych, a rząd regionalny zupełnie nie radzi sobie z tymi problemami. Jeżeli jednak przyjrzymy się dokładnie temu prawu, które zostało uchwalone rok temu, nadanie osobowości prawnej tej lagunie, to de facto nie ustanawia to żadnej nowej, dodatkowej formy ochrony, a jedynie tak naprawdę powoduje pewną Szanowna koleżanko, zbiór... że jest pytanie. Tak. Daj tylko proszę do mikrofonu. Szanowna koleżanko, najważniejsze jest to, że uchwalanie osobowości prawnej dla Mar Menor niesamowicie zjednoczyło społeczność lokalną. Po prostu całe miasto idzie i krzyczy Mar Menor vivo, Mar Menor vivo. Naukowcy z nimi się połączyli siły i teraz powiedzieli sami głośno, tak, ta ustawa, ten projekt jest jeszcze dzieckiem, Dziękuję ale bardzo. szukajmy jakiejś nowej drogi. I ja się z tym zupełnie zgadzam. Właśnie o to chodzi, że tego typu rozwiązania stanowią symboliczną wartość samą w sobie, zwrócenie uwagi na wartość ekosystemów. Jednakże pod względem prawnym nie ustanawiają nowych form prawnych, nie ustanawiają żadnej nowej wartości dodanej, bo często są to te same uprawnienia, te same obowiązki, tylko inaczej opakowane. Dziękuję. Jeszcze nawet nie jesteśmy w połowie. No właśnie jesteśmy w połowie. Chciałam właśnie dodać, że często właśnie w tej ustawie, jeśli chodzi o Mar Menor, bo Głośno. to jest jedyny przykład w Europie tak naprawdę ustanawiania form prawnych. Ale do mikrofonu, gdyby kolega był tak łaskaw. Jednego. Czy szanowna koleżanka mogłaby powiedzieć praktyczne rozwiązanie, żeby zadbać o czystość wód Wisły? Dziękuję. No to było Nadanie pytanie już osobowości? zakończone znakiem zapytania. Dziękujemy bardzo, kolego. Odpowiadam. Jeśli szanowna koleżanka uzna, że tak chce, to bardzo proszę. Reforma prawa wodnego, zmiana przepisów, których my jako organizacje pozarządowe postulujemy od lat. O tym, aby były kontrolowane zrzuty ścieków, o tym, aby była dokonywana skumulowany wpływ badania wszystkich ścieków do Wisły, o tym, aby zrzut ścieków był uzależniony od stanu rzeki, o tym, aby zapory czy inne duże inwestycje także miały skuteczną ocenę oddziaływania przed ich zatwierdzeniem. Dziękuję. Czyli wracamy. Mogłabym dalej. Tak, wracamy do. A wybiło mi to trochę z rytmu, ale dobrze. Tak, więc chciałam tylko dokończyć, że w Mar Menor chodzi o to, że to są te same prawa w tej ustawie, które rolnictwo przemysłowe nie przestrzega od lat tak naprawdę, więc to jest też warto o tym wiedzieć. Ale czym jest w ogóle osobowość prawna i skąd ona się wywodzi? Wywodzi się ona ze Stanów Zjednoczonych. W latach 70. legitymacja procesowa, czyli to uprawnienie, kto może występować w roli powoda w sprawach środowiskowych, była bardzo wąska. Obecnie ta sytuacja jest zupełnie inna. To, kto może iść do sądu w interesie publicznym, w interesie środowiska, jest znacznie szersze i jest to wykorzystywane na całym świecie, wykorzystując różne formy prawne. Ale no właśnie, kto obecnie w Polsce idzie do sądu, aby chronić rzekę? Najczęściej są to organizacje pozarządowe albo lokalni mieszkańcy. I tak, często to prawo jest nam ograniczane. Mówione, że nie mamy interesu prawnego, że dana decyzja nie może być zaskarżona. Wtedy my musimy mówić: halo, stop, niekoniecznie, mamy prawo i walczymy o to. I jednak nie wynika to z braku przepisów, często z niskiej świadomości prawnej wśród organów, instytucji, a także nawet sądów. I często te przepisy, szczególnie międzynarodowe, są, tylko nie są one egzekwowane ani implementowane w Polsce. Obrazuje to dobrze prawo wodne, które
de facto wyklucza możliwość udziału organizacji pozarządowych w postępowaniach wydających pozwolenia wodnoprawne. Szczególnie wtedy, kiedy nie było oceny oddziaływania na środowisko. Takie pozwolenia wodnoprawne mówią na przykład o tym, kiedy można dokonać zrzutu ścieków do rzeki czy jeziora, czy o dużej ilości poborze wód podziemnych. I rzeczywiście w tych sprawach nie ma kontroli społecznej nad tymi działaniami, które rzeczywiście ingerują w środowisko naturalne. Pół minuty. I jest to niezgodne z prawem międzynarodowym, z konwencją z Aarhus, której Polska jest członkiem od 1991 roku, gdzie od kilku lat z inicjatywy Fundacji Kleinterf toczy się sprawa w Genewie w tej sprawie, aby zmienić prawo wodne i umożliwić organizacjom pozarządowym zaskarżanie pozwoleń wodnoprawnych. Proszę Państwa, w ostatnich 30 sekundach nie można już zadawać pytań, także przy następnym... bardzo Czas- chętnie czas- chciałabym czas usłyszeć. ochronny, ja rozumiem, ale Ja mogę niestety, oddać głos swojej. Niestety w ostatnich 30 sekundach już nie zostało... No, proszę konkludować w takim razie. Ostatnie zdanie. Ostatnie zdanie? Tak, bo to już koniec. Ojeju. Dobrze, czyli tak naprawdę podsumowując, skoro obecne przepisy nie funkcjonują, to czy stworzenie nowych rzeczywiście spowoduje nagle, że one będą przestrzegane? I to będzie pytanie retoryczne, z którym zostaniemy. Bardzo dziękuję, szanowna koleżanko. Brawa wielkie. Mówcy polemiczni teraz, proszę Państwa, jak skończymy już tych trzecich mówców, którzy będą polemizować ze stroną przeciwną, to będzie taki czas, w którym chcielibyśmy Państwa również poprosić tutaj na scenę. Dlatego mówię to z wyprzedzeniem, żebyście się Państwo przygotowali, jeśli ktoś chciałby wejść tutaj do nas i wesprzeć stronę propozycji stojąc po tej stronie, albo wesprzeć stronę opozycji stając po tej stronie. Będzie można to zrobić. Panują takie same zasady dla każdego mówcy z sali, z wyjątkiem tego, że czas jest krótszy, 2 minuty jest na takie wystąpienie. A zatem po stronie propozycji... Jerzy Bieluch. Proszę Państwa, ja mam trochę trudne zadanie, gdyż nie usłyszałem specjalnie argumentów przeciwko, ale spróbujemy z nimi popolemizować trochę. Pierwszy argument, jak zrozumiałem, związany był z antropomorfizacją rzeki. Może ja wyjaśnię krótko, na czym ma polegać koncepcja osobowości prawnej rzeki. To nie ma mieć nic wspólnego z antropomorfizacją. Pojęcie osoby prawnej to pojęcie tak jak spółka z o.o., jak fundacja, jak związek zawodowy. My nie chcemy, żeby rzeka, nie wiem, wchodziła w związki małżeńskie, czy chodziła z nami na spacer, czy też poszła do kina, chociaż z kinami, jak wiadomo, jest problem ostatnio i z pójściem do nich, ale rzeka ma być narzędziem do ochrony interesów właśnie rzeki. Nie ludzkich interesów, ale interesów rzeki. 22 maja tego roku weszła w życie ustawa o fundacjach rodzinnych, proszę Państwa. Ja zakładam te fundacje rodzinne, rozmawiam z przedsiębiorcami. Fundacje rodzinne służą do tego, żeby włożyć tam majątek i zarządzać tym majątkiem. Żeby ocalić firmę, tak jak przedsiębiorcy mówią, ja chcę zrobić fundację rodzinną, żeby włożyć tam firmę, żeby ocalić ją przed moimi dziećmi, bo one tą firmę zniszczą. Trochę tak ma być z rzeką. Wisła ma być włożona do takiej fundacji, ale naszej fundacji, nas wszystkich. I ma być chroniona przed nami tak naprawdę, przed działaniami związanymi chociażby z wprowadzaniem na większą skalę technologii, betonu i tak dalej. Co się dzieje z rzekami, wiemy. Mamy ustawę o rewitalizacji rzeki Odry, która popularnie jest zwana ustawą o betonowaniu rzeki Odry. Jeżeli rządzi rzekami Ministerstwo Infrastruktury, to proszę Państwa, no kierunek jest prosty. Rzeka ma być prosta, ma szybko transportować ścieki do Bałtyku. Jak wygląda Bałtyk, też wiemy. Jak bardzo jest zanieczyszczony. Nie o to chodzi, żeby tworzyć przepisy, które mają nie działać. Mamy zmienić sposób myślenia o rzece, wyjąć kawałek naszego wspólnego dobra
i zadbać o te dobro w inny sposób. Jak o te dobro w tej chwili się dba? Wiemy. Nie dba się praktycznie w ogóle, jak przy okazji Odry, no to jest piękny przypadek, katastrofa Odry. W ciągu kilku dni wykryto ponad 200 nielegalnych zrzutów. Proszę Państwa, gdyby ktokolwiek z Państwa był właścicielem Odry, wyobraźmy sobie coś takiego, to drony codziennie by tą Odrę patrolowały i nie byłoby mowy o czymś takim. Jeżeli ja bym miał staw rybny i ktoś by mi wylał tam, nie wiem, zanieczyszczenie do tego stawu, to ja bym tego dopilnował, żeby go ukarać i żeby odszkodowanie od niego uzyskane służyło właśnie temu stawowi bądź tej rzece. A tak dokładnie to, co było tu powiedziane, to jest przekładanie z kieszeni do kieszeni. Proszę bardzo, jest pytanie, szanowny kolego. Tam jest mikrofon właśnie dostępny chyba dla wszystkich, którzy siedzą. Czy szanowny kolega mógłby się przedstawić tylko? Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. To powinny być krótkie wypowiedzi. Bardzo proszę, szanowny kolego. Super, tylko Bardzo proszę o spokój. Nie ma takiej formuły. tak, no super, że kolejne przepisy, które są totalnie złe i są totalnie krytykowane przez ekologów, przez organizacje społeczne, przede wszystkim właśnie ustawa o rewitalizacji rzeki Odry, mają rozwiązać problemy poprzez między innymi uczynienie rzeki Odry rzeką żeglowną, co najmniej 4. stopnia zdaje się, czyli dokładnie kanałem, szczególnie, że tam będziemy mieli miejscami 50 centymetrów wody czasami. No, ciekawe, co będzie przez to płynęło. Jest to absurdalny kierunek, taki jak mieliśmy chociażby przy okazji betonowania naszych rynków w małych miastach. Cudowny pomysł i nagle okazało się, że beton nie wchłania wody, prawda? I że beton gromadzi ciepło latem. No to było Szanowny dosyć... kolego, bo już minął czas na replikę, widzę, że jest jeszcze to drugie obowiązkowe tak zwane według naszej umowy. Nie wiem, pytanie czy informacje, bardzo proszę. Proszę tylko włączyć mikrofon. Przytrzymać guzik i wtedy można mówić do mikrofonu. Dzień dobry, Jurek Fidrysiak, firma Ekokompleks ze Żgowa koło Łodzi. Proszę pana, chciałbym spytać się o definicję rzeki tak naprawdę. Bo, Dziękuję bardzo. To już było pytanie, bo bo to musi być naprawdę krótkie pytanie. Była prośba o definicję rzeki. Bardzo proszę, szanowny kolego. Bardzo. No ja miałem okazję napisać ustawę o rzece, o osobowości prawnej rzeki Odry i tam skonstruowałem taką definicję, mogę ją przytoczyć. Przez rzekę Odrę rozumie się rzekę Odrę w granicach Rzeczpospolitej Polskiej jako jednostkę geograficzną i biologiczną wraz z wszystkimi organizmami w niej żyjącymi i dorzeczę rzeki Odry jako jednostkę geograficzną określoną w odrębnych przepisach wraz ze wszystkimi organizmami żyjącymi w obszarze dorzecza. Dziękuję bardzo. Wracamy, tak jest. Dobrze. Proszę Państwa, dotychczasowy nasz stosunek do przyrody to jest stosunek drwala do drzewa. O to chodzi, żeby nadać temu drzewu trochę praw, żeby rzekę w jakiś sposób wyposażyć w narzędzia, które pozwolą jej się bronić. Przede wszystkim ją usamorządowić, uspołecznić i wyjąć z machiny państwowej, wyjąć z zarządzania w dużej części politycznego, odpolitycznić tą rzekę, uniezależnić od władz państwowych. Jest to zadanie absolutnie niezbędne, bo pozwoli na w końcu dostrzeżenie interesów samej rzeki. I tu nie chodzi tylko o to, żeby reagować w sytuacji katastrof. O to chodzi, żeby władza państwowa, ale również władza samorządowa miała partnera do negocjacji. Partnera, z którym mogłaby negocjować nie tylko kwestie katastrof, ale kwestie gospodarczego wykorzystywania rzeki,
kwestie dopuszczalnego ewentualnie wpuszczania solanek na przykład i tak dalej. A więc ma być to partner realny, a nie rzecz, którą wykorzystujemy i którą niszczymy. Jesteśmy odpowiedzialni wobec przyszłych pokoleń za to, co po sobie zostawimy. Zostawiamy na razie głównie śmieci, ścieki, jak wygląda ziemia, widzimy na co dzień. W jaki sposób ją zanieczyszczamy, jak zmieniamy klimat. Pół minuty. Ostatnie zdanie, proszę Państwa. Dzisiaj będą Państwo drugi raz głosować. I takie głosowanie też nie pozostaje bez skutków. To jest ważny wybór również na tym poziomie. To do Państwa będzie należało oddanie głosu, czy jest cudownie, fajnie i cieszmy się z tego, co mamy, czy też chcemy coś naprawdę zmienić i chcemy rzece Wiśle nadać osobowość prawną. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jerzy Bieluk, przeciwmówca broniący tej tezy, za tezą. Po stronie przeciwnej w grupie opozycji Janusz Zalewski. Wielkie brawa. Panie Marszałku, szanowne koleżanki, szanowni koledzy, szanowni państwo. Słuchając argumentów strony proponującej, w zasadzie dopiero trzeci mówca cokolwiek wyraził, co powinniśmy rozumieć przez nadanie osobowości prawnej rzece Wiśle. Bardzo ważne i cenne były pierwsze dwa wystąpienia, zarówno to organoleptyczne, poznanie Wisły, jak i też emocje, które zostały wyrażone, ale musimy mówić o konkretnych rozwiązaniach. Padła propozycja fundacji. Natychmiast będzie kwestia reprezentowania. I tutaj znowuż wrócimy do tego tematu, kto ma reprezentować rzekę. Na pewno w sądzie nie może samozwańczy. Bardzo proszę. Proszę bardzo. Otóż to nie ma być do końca fundacja, to ma być osoba prawna trochę na kształt fundacji, ale informacyjnie rzekę ma reprezentować zarząd plus Rada Naukowa złożona z naukowców, z przedstawicieli samorządów i z przedstawicieli organizacji społecznych. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Informacja czy pytanie? Informacja. Ja nie zgadzam się z uwagą, że moja wypowiedź była tylko i wyłącznie emocjonalna, dlatego, bo ja po prostu spotkałam ludzi, którzy właśnie to zrobili i uważałam, że im to pomaga, że to pomaga, może w jakimś nowym otwarcie robi w obronie, gdyż prawo nie działało. Dziękuję I po prostu bardzo. próbują coś zrobić. I jeszcze chcę... Dziękuję bardzo. To była informacja właśnie. Dziękuję. Mikrofon możecie Państwo wziąć właśnie, bo on jest przeznaczony dla Waszej strony. Tak jest. Ja absolutnie nie mówiłem, że wyłącznie emocjonalna. Mi się wręcz bardzo podobało to, że mamy pozytywne emocje do rzeki, bo od tego trzeba zacząć coś budować i to było w obu wystąpieniach bardzo twórcze. Natomiast jest kwestia rzeczywiście omówienia o konkretnych rozwiązaniach. Ja akurat uważam, że rozdzielanie rzeki od pozostałej części, od dorzecza, to jest tak jak pójście pod prąd legislacji europejskiej zintegrowanego podejścia do całości. Więc, a z kolei nadawanie osobowości prawnej całemu dorzeczu, to zaczynamy wchodzić w konkurencję z państwem polskim, bo to będzie więcej niż połowa państwa polskiego. Wobec tego pójście w tym kierunku z rozwiązaniami to jest pójście w kierunku wywoływania nowych wojen z innymi grupami interesariuszy zupełnie inaczej widzącymi funkcjonowanie państwa, zamiast poszukiwania skutecznych metod zapobiegania czy też leczenia rzeki z tych wszystkich chorób, z które przez tysiąclecia nasi poprzednicy i także nasze pokolenie tą rzekę jakby obdarzyło. Ja myślę, że iluzją jest myślenie, że nadanie osobowości prawnej skończy się tak, że będzie jakaś cudowna reprezentacja.
Pamiętajmy, że myśmy mieli podejście pierwsze do rad dorzecza jako w zasadzie reprezentacji użytkowników wodnych. Niestety od tego podejścia odeszliśmy, a być może trzeba powrócić do tego podejścia, aby szukać rozwiązań, o których mówi druga strona, w ramach rozwiązań formalno-prawnych, które się będą dobrze wpisywały w istniejący układ instytucjonalno-prawny w naszym kraju. Szanowny kolega decyduje. Proszę bardzo, to jestem in plus. Czy szanowny kolega widzi, że obecnie interesariusze mają jakiekolwiek prawa w zarządzaniu rzekami, a szczególnie Wisłą? Dziękuję. Absolutnie. W tej chwili rozwiązania prawne praktycznie prawie całkowicie interesariuszy wyeliminowały, dlatego mówiłem o rozwiązaniach, które były, które trochę ułomnie funkcjonowały, bo ja sam w tych radach dorzecza funkcjonowałem trochę i mogę powiedzieć o ich dobrej i złej stronie. Tym niemniej zamiast udoskonalać pewną instytucję reprezentowania, nasze rozwiązania poszły na skasowanie tego wszystkiego i wobec tego tak naprawdę ta osobowość prawna, ona, tak jak moja poprzedniczka mówiła, niedobrze, że była tematem zastępczym do rozmawiania o rzeczywistych problemach i rzeczywistych sposobach uleczenia Wisły, zresztą nie tylko Wisły, wszystkich rzek. Kolejna rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest kwestia czystości wody, kwestia tych wszystkich problemów wiślanych. Jeżeli byśmy zaczęli skutecznie wdrażać ramową dyrektywę wodną i wszystkie dyrektywy dotyczące gospodarki wodnej, to czy nie jest to lepsza i skuteczniejsza ścieżka, tylko rzeczywistego wdrażania i rzeczywistego egzekwowania zapisów, czy to nie będzie lepsza ścieżka i skuteczniejsza osiągnięcia celów niż walka w parlamencie z prawnikami o uzyskanie... Szanowny kolego, jest pytanie bądź informacja, jeśli kolega przyjmuje, bo możemy też może kolega odrzucić. Chcę powiedzieć, właśnie dobre rozwiązanie. Czy szanowny kolega byłby tak dobry i się przedstawił? Józef Jeleński, przedsiębiorca zajmujący się rewitalizacją rzek, oczywiście tak od 1999 roku. Więc ja chcę powiedzieć, że rzeczywiście to jest radykalne rozwiązanie byłoby, żebyśmy zamienili prawo wodne, które ma 206 stron, na ramową dyrektywę wodną, gdzie jest 84 strony i mówi rzeczywiście o rzekach. Natomiast w prawie wodnym na tych 206 stronach nie znalazła się definicja rzeki w ogóle. W związku z tym, a poza tym całość tego realizacji przez władzę wodną tego prawa wodnego to jest budownictwo wodne. Dziękuję bardzo. Nie ma tam w ogóle rewitalizacji. Dziękuję bardzo. To tylko jeśli szanowny kolega dopuści tę wypowiedź. Proszę bardzo. Ale to Mówi już szanowny pan ostatni Jacek Bożek, Klub Gaja. Mówi pan, szanowny pan, że byłoby lepiej, gdybyśmy po prostu przestrzegali istniejącego prawa. Jak to zrobić? Dziękuję. Znaczy, jak to zrobić? To zależy od nas wszystkich. Przestrzeganie praworządności. Bardzo proszę o spokój. Teraz kolega jest przy głosie. Znaczy, pytanie jest bardzo ogólne i to prawdę powiedziawszy trzeba byłoby mieć dodatkowe 5 minut, bo jak przestrzegać praworządności w naszym kraju i tak dalej, to wykracza poza ramy tej dyskusji. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję.
My mamy jeszcze 1,5 minuty, ale można pytania odrzucać albo przyjmować, jeśli szanowny kolega uzna, że nie, to można odrzucić. Profesora nie mogę odrzucić, bo profesorowi tego nie może zrobić. To ja krótką informację na temat problemów związanych z przestrzeganiem prawa. Problem w tym, że trującym i przestrzegającym przepisów bardzo często jest ten sam podmiot, czyli Skarb Państwa ma jednocześnie przestrzegać przepisów i jednocześnie spółki Skarbu Państwa trują rzekę. To w jaki sposób to ma funkcjonować? Dziękuję. Ostatni aspekt ze względu na 1,5 minuty, który chciałbym szanownym proponentom przedstawić, to jednak, że gospodarka wodna na każdej rzece wiąże się z wieloma jednak konfliktującymi się wzajemnie możliwościami użytkowania. I wobec tego jest to kwestia poszukiwania pewnego kompromisu, pewnych rozwiązań, które będzie satysfakcjonujące dla wszystkich stron. I teraz tak, no, w systemie demokratycznym, jeżeli w jednej instytucji ulokuje się wszystkie możliwości, no to będzie tak jak w polskich wodach, że wszystko, żeglowność, ochrona środowiska, ochrona wartości przyrodniczych, wszystko jest w jednej organizacji. Zgodnie z jakąkolwiek podręcznikiem teorii demokracji, cały problem w demokracji to jest kwestia zbudowania instytucji, które w dialogu poszukują rozwiązań optymalnych, demokratycznych dla funkcjonowania tego systemu społeczno-ekonomicznego. Cieszę się, że pan profesor kiwa. I ja uważam, że tutaj to rozwiązanie z osobowością prawną dla rzeki nic nowego nie wniesie. Będzie to jakby kolejny etap kolejnej reformy, jeżeli chodzi o gospodarkę wodną dotyczącej akurat dorzecza Wisły. Bardzo dziękuję. Brawa dla trzeciego mówcy po stronie opozycji. Janusz Zalewski, proszę Państwa, teraz jest ten moment, kiedy chcielibyśmy Państwu oddać zanim jeszcze będą mówili podsumowujący mówcy i zanim będziemy głosować. A zatem, kto z Pań i Panów na sali chciałby siłą swoich argumentów wesprzeć stronę propozycji? Bardzo proszę. Zapraszam tutaj do nas, jest mikrofon, obowiązują dokładnie te same zasady, za wyjątkiem tylko tego, że czas jest znacznie krótszy, bo 2 minuty jest na tę wypowiedź, ale można również przyjmować, odrzucać pytania, już nie ma tutaj naszej umowy o 2, więc można decydować. Bardzo proszę się przedstawić, szanowny kolego, 2 minuty. Dzień dobry, Jacek Zalewski. Ja jako hydrotechnik z wykształcenia miałem taką szansę, żeby uczestniczyć w planowaniu największych inwestycji hydrotechnicznych w Polsce. I ze zdumieniem przyjąłem, że prowadząc ocenę oddziaływania na środowisko, inwestor, w tym wypadku spółka Skarbu Państwa, poprzez mnie, musi zinwentaryzować całe środowisko, bo nie ma żadnej bazy danych, o którą możemy się oprzeć. Następnie musi się samo oskarżyć, czyli powiedzieć, w jaki sposób będzie na to środowisko oddziaływać, a następnie sam wymyśla kompensację, jaka będzie przedmiotem jego działania. Na końcu tego procesu, gdy to wszystko zrobi, to trwa 2 lata, to są tony dokumentów, składa się to do RDOŚ-u i tam następuje bardzo krótki moment, kiedy społeczeństwo może się wypowiedzieć. Społeczeństwo, ja mieszkam w Krakowie, rzecz się dzieje bardzo daleko, no nie będę jechał po to. Ten proces trzeba zmienić, ponieważ duża część społeczeństwa nie jest w ogóle reprezentowana w tej sytuacji. I to nie chodzi o reprezentację rzeki, proszę Państwa. To chodzi o reprezentację bardzo dużej grupy ludzi, która chce mieć naturalne środowisko, która uważa, że jest to im potrzebne do życia. Dziękuję. Już nie ma nikogo, trochę późno, trzeba było w trakcie. Kto z Pań i Panów na sali chciałby siłą swoich argumentów stanąć po stronie opozycji, wesprzeć stronę opozycji? Bardzo proszę, szanownego kolegę. Zapraszamy do nas. Tak, ja widzę, no tylko po kolei będziemy. To tak w tej debacie jest, że Państwo muszą się opowiedzieć albo po tej stronie. Tu jest mikrofon, on jest specjalny. Dziękuję. Okay.
Jacek Jasnowski, Ministerstwo Infrastruktury. Chciałem wypowiedzieć się właśnie po stronie opozycji, a może dlaczego? Do nas też ludzie przychodzą z różnymi rozwiązaniami. Rozwiązanie, zmieńcie coś, ale my pytamy dlaczego, jaka jest potrzeba. I z tą ideą jak najbardziej trzeba się zgodzić, która mówi opozycja. Jest potrzeba poprawy jakości wody, podjęcia szerokich działań, zwiększania bioróżnorodności. Ale teraz zastanówmy się, czy to rozwiązanie, które proponujemy, jest słuszne, bo skupiamy się dzisiaj na nadaniu osobowości prawnej. I też nawet wśród znajomych, prawników, tak rozmawialiśmy o osobowości prawnej, ale z niej wynika więcej problemów. Jakie są wątpliwości? Reprezentacja, majątek, zarządzanie, interesy, zarządzanie gospodarką wodną. Podam jeden przykład. Osobowość prawna to nie tylko prawa, ale też obowiązki. Skarb Państwa opłaci miliony w związku z powodziami. Powodzianom tak naprawdę zwrotu. Potem trzeba budować cały system, który zapewni ochronę przeciw powodziom. Chociaż tu jest jeden przykład. To też są tak naprawdę miliony ze strony Skarbu Państwa. Ile ludzi jest zatrudnionych w wodach, żeby prawidłowo zarządzać? Bo zakładam, że powinniśmy zarządzać wodą, więc też odpowiednio dopuścić korzystanie. Możemy oczywiście się zgodzić na oddanie w jednej strony tylko zarządzanie rzeką, ale powiedzmy wtedy wyraźnie, że chcemy wykluczyć całą pozostałą działalność gospodarczą i społeczną ludzi. Nie wiem, rybactwo śródlądowe, wszelkie tak naprawdę działalność rolniczą, przemysłową. Co chcemy? Wisła płynie przez całą Polskę i dotyczy wszystkich nas. Nie tylko przyrody, ale wszystkich. Więc myślę o rozwiązaniach jak najbardziej kompleksowych. Szanowny kolega przyjmuje pytanie, czy... Pytanie, tak? A bądź informacja, nie wiem, nie usłyszałem. Pytanie? Tak. Czy zdaniem szanownego kolegi, bo mówił kolega o tej gospodarce rybackiej, ryby w Wiśle są dlatego, że mamy tam gospodarkę rybacką, czy dlatego, że mamy rzekę? Chodzi o to, ja powiedziałem o rybach bardziej w kontekście korzystania, ponieważ osobowość prawna może zakładać wykluczenie wszelkich użytkowników, ponieważ nie będzie analizy w konkretnym przypadku. Nie wiem właśnie, jakie są zasady konkretnie. Czy będziemy wykluczali tylko działalność gospodarczą, która prowadziłaby do Można odrzucić również. Tylko. korzystania z wody, czy też tak naprawdę chociażby rybactwo. To jest jeden z przykład, bo powiemy, że jednak chcemy ochronić na przykład zasoby rybackie i wtedy nie pozwolimy na rybactwo. To jest... Można informację? Proszę. Oczywiście, że nie. No to nie o to chodzi, żeby wykluczyć jakąkolwiek gospodarkę. Ale dam taki przykład. Autentyczny, kiedy rozmawiałem właśnie o osobowości prawnej rzeki, pewien wędkarz mówi, no dobrze, ale jak mi się zepsuje motorówka i nagle wypłynie mi cała benzyna z baku, to przecież ja teraz nie ma problemu, a ja będę musiał płacić karę. Dziękuję. Właśnie tak, o to chodzi. Dziękuję. Będzie musiał płacić. I jeszcze pół minuty, szanowny kolega ma, jeśli Tylko chce. chciałem dołożyć, że przepisy już są. Jesteśmy w systemie prawnym właśnie tutaj, co Państwo wspominali, Unii Europejskiej, który zakłada poprawę jakości wody. Oczywiście cały czas system prawny wymaga reform. Wiemy, że są problemy, trzeba je rozwiązywać. Przykładem była Odra. Czy zrobiliśmy wystarczająco, czy więcej można? Cały czas się dowiadujemy, badamy temat i działajmy więcej na rzecz poprawy. Ale nadanie samej osobowości prawnej, myślę nawet prawniczo, bardzo utrudnia rozwiązanie problemu. Powiedzmy szczerze, co jest problemem i naprawiajmy go. Skupmy się na tym, bo nawet też chociażby zwykła świadomość, to co mówimy. Ludziom nie tylko karami będziemy działać, bo nie będzie mnóstwo procesów, ale też tak naprawdę lepiej świadomością. Uczyć, że woda jest ważna i trzeba o nią dbać. Bardzo dziękuję. Brawa wielkie dla kolegi. Kto z pań i panów na sali chciałby siłą swoich argumentów wesprzeć stronę propozycji? Propozycji. Zapraszamy kolegę. Brawa są w ogóle mile widziane. To zawsze dodaje człowiekowi wsparcia. Mikrofon tutaj dla kolegi jest przyznany. No okej, dobrze. Szanowne koleżanki, szanowni koledzy, pan z Ministerstwa Infrastruktury powiedział o super ważnej rzeczy. Świadomość. Świadomość postrzegania prawa. Dlaczego mnie ta propozycja przekonuje? Bo w sytuacji, kiedy Polacy zaczną myśleć o Wiśle jak o sąsiedzie, to zupełnie zmieni świadomość i postrzeganie prawa. W chwili obecnej Wisła, czyli jej dorzecze, jest terenem, przestrzenią państwową Skarbu Państwa, czy na przykład właśnie Wód Polskich. Jest czymś państwowym, bezosobowym. Pytanie, jeżeli kolega chce Pytanie, przyjąć. Tak. Proszę, oczywiście. Z Wód Polskich i Ministerstwa Infrastruktury zawsze. Pomyślmy o wszystkich ludziach. Powie pan przeciętnej osobie, nadajmy osobowość prawną. Ona nie wie, o co chodzi. A powiedzmy, poprawiajmy jakość, dbajmy, żeby zmniejszane było zanieczyszczenie. Mówmy jasne komunikaty do ludzi. Naprawdę to też jest ważne. Dzięki. Dziękuję.
Tak, i właśnie taki komunikat, że proszę pana, ale ten teren, na który pan wylewa ściek, to nie jest teren tam tylko jakiś tam państwowy, jakaś tam przestrzeń. To jest taki sam teren jak pana Kowalskiego, który pan obok mieszka. I wtedy człowiek zaczyna myśleć, słyszy, aha, to ja krzywdzę kogoś, nie krzywdzę aparatu państwowego, którego wiadomo nienawidzę, bo muszę płacić podatki albo się z nim politycznie nie zgadzam. Krzywdzę kogoś. I ta świadomość, myślę, ja wiem, że to w języku prawniczym, pół minuty mam, czy? Tak. Minuta jeszcze. W świadomości języka prawniczego jest trudne do zdefiniowania. Niemniej, kiedy w przekazie tworzenia tego prawa, tak jak się tworzy nową ustawę, no, społeczeństwo się przekonuje do tworzenia nowej ustawy różnymi argumentami. I to będzie bardzo silny argument, że to jest nowa ustawa, że to jest ktoś. Dziękuję. Dziękuję bardzo. I mamy jeszcze jednego szanownego kolegę, który się zgłosił, ale stanie po stronie opozycji i to wyczerpiemy już limit gości z sali, ponieważ czas nas goni po prostu. Szanowni kolego, Państwo, proszę się przedstawić. Andrzej Osiński, przez 20 lat dyrektor eksploatacji wodociągów w Gdańsku, a potem zajmowałem się różnymi innymi rzeczami. Ja generalnie mam pełne przekonanie, że wszystko, co robimy w tym temacie dla ochrony Wisły i wszystkie propozycje mają sens, ale nie tak zapisane. To nie może być jedynie nadanie osobowości prawnej. Proszę Państwa, ja przypominam sobie, jak w latach 90. nagle zmieniliśmy cenę wody z ceny komunistycznej, groszowej, na cenę normalną. Wykonaliśmy wtedy cały zakres inwestycji. Między innymi przerzuciliśmy ścieki z oczyszczalni Zaspa, uruchomiła się plaża w Sopocie. Zrobiliśmy bardziej skomplikowaną technologię na oczyszczalni Wschód, uruchomiły się plaże w Gdańsku. Brak mi jest tego, Państwo jesteście wszyscy bardzo eleganccy, ale brak jest powiedzenia mi jeszcze jednego elementu. Skuteczne finansowanie. Żeby to prawo w dalszym ciągu egzekwować, nie możemy mieć tak zubożałych firm wodociągowych jak w tej chwili i nie możemy mieć takiej sytuacji, że mamy prawo, którego nie możemy egzekwować. Czy szanowny kolega przyjmuje te informacje? Czy... Tak. Spowodowało otworzenie plaż sopockich, bo tak naprawdę dopiero poczyszczenie wszystkich potoków i spływów deszczowych do potoków spowodowało, że plaże zostały otwarte w latach 90. To znaczy, oczywiście możemy powiedzieć, że różne działania, które mogliśmy wreszcie sfinansować, bo mieliśmy finansowanie. Więc powiedzenie tylko, że nadanie osobowości prawnej jako takie załatwi problem, jest dla mnie uproszczeniem. Dziękuję bardzo. Jeszcze jest minuta, gdyby kolega chciał... A to jeszcze. To w takim razie chciałbym jeszcze powiedzieć, że niestety Państwo chyba macie nadmiar optymizmu w egzekwowaniu prawa. No po prostu ja jestem załamany egzekwowaniem prawa tutaj w Polsce w różnych formach i nie wiem, w jaki sposób Państwo chcecie akurat to prawo wierzyć, że będzie egzekwowane w sposób znaczący. Tak. Jeszcze pół minuty, no ja tylko... I ostatnia rzecz. Ja mam niedosyt analiz różnego typu. Mamy tutaj pojęcie katastrofy na miarę Odra. Ja jestem takim negatywnym wieszczem, bo wierzę, wietrzę liczne awarie kolektorów, wierzę liczne awarie rurociągów. Mamy naprawdę co robić. Jeżeli chodzi o Odrę, to wszystko będzie miało na to wpływ. Dziękuję Więc bardzo. zapewnijmy to finansowanie oprócz tej tezy, która jest w tytule. Dziękuję bardzo, brawa. No i proszę Państwa, zanim Państwo będą ostatecznie głosować, konkludujący mówcy po stronie propozycji tezy i po stronie opozycji tezy, Jacek Engel za tą tezą. Bardzo proszę, 6 minut. W trakcie tej debaty coraz bardziej za. Bo muszę powiedzieć, kiedy usłyszałem po raz pierwszy raz, szanowni państwo, że ktoś chce nadać osobowość prawną Odrze, myślałem, że no niekoniecznie, prawda? Bo przecież mamy świetne prawo, o czym tutaj słyszeliśmy nieraz. Pamiętam euforię przyrodników, kiedy przystępowaliśmy do Unii Europejskiej. Zresztą nie tylko przyrodników, ale nasza euforia brała się stąd, że wiedzieliśmy, że w Polsce trzeba będzie implementować ramową dyrektywę wodną, dyrektywy naturowe, dyrektywę o ocenach oddziaływania na środowisko, które daje społeczeństwu prawo uczestnictwa w postępowaniu również w sprawie budowy dużych
dużych zapór, że będziemy mieli plany gospodarowania wodami i plany zarządzania ryzykiem powodziowym dla dorzeczy. Tak na marginesie te rady dorzeczy, o których tu rozmawialiśmy, no były ciałem absolutnie fasadowym. Że mamy masę obszarów Natura 2000 w dolinach rzek, więc wszystko jest na świetnej drodze, żeby rzeki były chronione i Wisła też. No, skoro jest tak świetnie, to dlaczego jest tak beznadziejnie? Bo przecież z raportu GIOŚ z roku 2021 wynika, że 99% rzek mamy w stanie złym. Czy idziemy ku lepszemu? Nie, nie idziemy, bo raport sprzed 4 lat wcześniej, 2017, mówił, że tylko 90% mamy w stanie złym. Czyli idziemy coraz gorzej. Gdyby było tak świetnie i to wszystko działało, nie byłoby katastrofy na Odrze zeszłorocznej. Postępowania w sprawie budowy zapór między innymi nie ślimaczyłyby się tak, jak się ślimaczą do tej pory. Chcę Państwu powiedzieć, że postępowanie w sprawie decyzji środowiskowej dla budowy stopnia w Siarzewie trwa 7 lat i organy już się tak zakiwały, w sensie Ministerstwo Klimatu i Środowiska i Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, że nie wiemy już, kto ma rozpatrywać odwołania. Chcę powiedzieć, że to nie jest taki najdłuższy przypadek postępowania, bo postępowanie w sprawie budowy zbiornika Kąty-Myscowa trwa lat 16. Czyli krótko mówiąc, coś nie działa. Dlaczego nie działa? I to słyszeliśmy na tej sali tutaj parokrotnie. Moim zdaniem osobistym, i to nie tylko jest moje zdanie, dlatego że myślimy cały czas o ochronie środowiska w sposób antropocentryczny. W środku tej ochrony środowiska nie jest zwierzę, nie jest rzeka, nie jest ryba, nie jest roślina, tylko jest człowiek. Prawda? Mówimy o rozwoju zrównoważonym, no, o rozwoju zrównoważonym nas, a nie ślimaków. Kiedy mówimy o ziemi dla przyszłych pokoleń, czy my mówimy o ziemi dla przyszłych pokoleń słoni? Nie, nie. Mówimy o przyszłych pokoleniach ludzi. Parokrotnie na tej sali padał termin gospodarka wodna. Tak? Dlaczego my o wodzie mówimy jako o przedmiocie gospodarki, a nie mówimy o jakimś bycie? I absolutnie jestem przekonany, że potrzebujemy rewolucyjnych zmian i jak powiedział tu szanowny kolega, potrzebujemy nowego modelu ekonomicznego. I Wisła, której tyle zawdzięczamy, na pewno zasługuje na prawo do samostanowienia, a przykłady... Tak, proszę. A czy szanowny kolega uważa, że nadanie osobowości prawnej nastąpi skutecznie, szybko i prawa Wisły byłyby przestrzegane? Za chwilę na to pytanie odpowiem w dalszym ciągu swojej wypowiedzi. Chcę powiedzieć, że przykłady rzek takich jak Wangangui, jak Ganges z Yamuną, jak Magpie w stanie Quebec pokazują, że da się, że można nadać rzece osobowość prawną i że to działa. Szczególnie ten przykład rzeki Magpie, gdzie w zasadzie nic nie mogąca lokalna społeczność i garstka przyrodników starła się z potężnym Hydro-Quebec i wygrała, więc to pokazuje, że można. Odpowiadając na to pytanie i też mówiąc do wszystkich sceptyków, chcę powiedzieć, że ta kula śniegowa już się toczy. To już się zaczęło, te nowe myślenie. I chcę Państwu przypomnieć, że kiedy w 1962 roku Nelson Mandela lądował w więzieniu w południowej Afryce, w ogóle nikomu nie przychodziło, albo bardzo niewielu ludziom przychodziło do głowy, że apartheid się wykopyrtnie. 30 lat później w referendum południowa Afryka zniosła rasizm, a w 1994 roku tenże Nelson Mandela został prezydentem Afryki. Więc oczywiście to nie jest proces szybki. Kiedy sufrażystki na przełomie XIX-XX wieku walczyły o prawa kobiet, no mało kto wierzył, że kobieta stanie się podmiotem, prawda? I co się stało? No, bym powiedział, jest pewna haniebna informacja, bo ostatnimi krajami europejskimi, które nadały prawa wyborcze kobiet, to jest Szwajcaria, rok 71 i Liechtenstein 84. No więc nie najlepiej, ale nadały.
W Polsce wydarzyło się to w roku 1918. Ja osobiście wierzę, że w 110. rocznicę odzyskania niepodległości Polski i w 110. rocznicę nadania praw wyborczym polskim kobietom, Wisła, która również jest kobietą, uzyska swoje prawa. Wszak jest królową polskich rzek. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Jacek Engel. I podsumowująca mowa po stronie opozycyjnej Anna Sosnowska. Szanowni Państwo, Szanowny Panie Marszałku, przede wszystkim szanowna koleżanki i koledzy i Szanowni Państwo. W dzisiejszej dyskusji poruszono wiele ważnych kwestii dotyczących ochrony rzek, czy też bardziej ogólnie mówiąc ochrony przyrody. I jest to z pewnością temat aktualny, na czasie i powinniśmy poszukać jego rozwiązania właśnie między innymi przez organizowanie takich debat. Podkreślić chciałabym, że gospodarowanie rzekami, czy podejmowanie wszelkich decyzji związanych z przyrodą i rzekami jest bardzo skomplikowane. Wynika to z tego, że to, co obserwujemy w korycie, jest efektem, ale nie prostą sumą wielu różnych czynników, które oddziałują w całej zlewni. Są to zarówno czynniki naturalne, jak i antropogeniczne. A dodatkowo potrzeby wszystkich podmiotów powiązanych z rzekami są często skrajnie różne, więc nie jest tutaj dobrym rozwiązaniem walczyć ze sobą, a poszukiwać kompromisu. Przy czym pamiętajmy, że kompromis to jest taki twór, który zakłada, że żadna ze stron nie będzie usatysfakcjonowana w 100%. Tak? Proszę bardzo. Czy jest reprezentacja rzeki Wisły? Skoro mówi Pani cały czas antropozoficznie, mówi Pani wciąż o czym wspomniał Jacek Engel, ludzie i ich interesy. Kto Pani zdaniem reprezentuje interesy rzeki Wisły? Jeszcze raz? No ale dokładnie, zastanówmy się najpierw, co jest interesem rzeki Wisły. Ja rozumiem Państwa narrację, że oczekujemy tutaj spojrzenia trochę innego, wyjścia z tego antropocentryzmu, no ale jednak to, co jest istotne, to o co musimy my też dbać, to jest nasze położenie. Administratorem rzeki są Wody Polskie, więc myślę, że one powinny dbać zarówno o gospodarowanie dla ludzi, jak i o interesy przyrody. Dziękuję. Pytanie w imieniu pani Anny Chmiel, która ogląda naszą transmisję i pozdrawiam pani Anię i zadam to pytanie. Jakie są konkretne zagrożenia w przyjęciu osobowości prawnej? Dziękuję. Bardzo ciężko mi jest odpowiedzieć na to pytanie, ponieważ nie jestem prawnikiem. Natomiast wydaje mi się, że Bardzo proszę o spokój. Koleżanka jest w tej chwili przy głosie. tak, ja jestem przy głosie, ja powinnam odpowiedzieć. Taka zasada. Koleżanka wcale nie musi odpowiadać na to pytanie. Zwłaszcza jeśli jest po stronie opozycyjnej. Dokładnie. To jest moja odpowiedź na pytanie. Nie jestem prawnikiem, nie jestem w stanie stwierdzić, jakie są zagrożenia z tym związane. To jest fair odpowiedź oczywiście. Dziękuję bardzo. Wracamy do liczenia czasu. I jeśli koleżanka dopuszcza, bo nie musi wcale. Usłyszałem tutaj takie pytanie, które chyba miało być też retoryczne. Co jest interesem Wisły, przepraszam, interesem rzeki? No, interesem rzeki jest to, żeby po prostu płynąć. Rzeki, szerzej ekosystemu, no jest właśnie to, żeby ryby mogły żyć, żeby mogły żyć kręgowce, że chyba interesem rzeki, nie chyba, na pewno jest to, żeby ten ekosystem istniał. Dziękuję. Jeżeli tylko mogę odpowiedzieć Z tej króciutko, strony nie można. to jest Pana wizja, co jest interesem rzeki, więc wydaje mi się, że bardzo ciężko jest wyjść zupełnie poza ten nasz antropocentryzm, który jest nam ciągle zarzucany, no bo jednak to jest cały czas Pana wizja tego, co rzeka sobie myśli. Dzięki. Dobrze, wróćmy może do podsumowania. Powiedziane zostało, że
Bardzo istotną kwestią, czy też taką, która wzbudza wiele kontrowersji i wiele pytań, jest sprawa reprezentowania ewentualnego rzeki, gdyby została nadana jej osobowość prawna. I tutaj niektóre z tych pytań, które powstają, pozwolę sobie przytoczyć. Po pierwsze, kto miałby pełnić funkcję kuratora rzeki? Jak pozostali zainteresowani mogliby kontrolować jego poczynania? Czy też dlaczego rezygnować z publicznej własności wód na korzyść jakiegoś jednego podmiotu? Na te i wiele innych pytań myślę, że potrzeba byłoby odpowiedzi takiej solidnej, żeby w ogóle móc podejść do podjęcia decyzji dotyczącej nadawania osobowości prawnej Wiśle. Podczas tej debaty wspomniane zostało wiele aspektów. Jasne. Chciałem się zapytać, bo pani powiedziała jakiegoś podmiotu, a dzisiaj kto zarządza, ile podmiotów zarządza rzeką? Dziękuję. No, generalnie zarządzają Polskie Wody, ale koniec odpowiedzi. Dziękuję bardzo. To wszystko w tej sprawie, jak rozumiem. Pytanie jeszcze, Jasne. tak, widzę, że kolejne pytanie. Mogę mieć jeszcze jedno? Krótkie? Tam z tyłu jest jeszcze jedno pytanie. Proszę. Chciał tylko powiedzieć, że sprawa jest ogólnie jasna. Według ramowej dyrektywy wodnej istnieje coś takiego jak pełna demokracja, jeżeli chodzi o rzeki. Wszystkie rzeki do roku 2021 powinny uzyskać dobry status ekologiczny, co oznacza, że powinny być usunięte większość tych wszystkich presji antropogenicznych oraz usunąć tą zabudowę, która im przeszkadza żyć i odzyskać podmiotowość. Dziękuję. Jako realizator takiego projektu, który polegał właśnie na odtworzeniu, odzyskaniu podmiotowości rzeki Rawy, to się nazywało tak, że... Szanowny kolego, musi tylko, bo tak, to powinny być krótkie wypowiedzi, tak? To zapraszam, Dziękuję bardzo. jak to działa. Dziękuję. Ale Dziękuję jeśli bardzo. chodzi o- Szanowny kolego, nie możemy, naprawdę, tu musimy precyzyjnie pilnować czasu. Dziękujemy bardzo. To był czas przeznaczony na informacje. Jeśli szanowna koleżanka chce odpowiedzieć, to bardzo proszę. Nie mam odpowiedzi. To dzięki. To wracamy do liczenia czasu w takim razie. Dobrze, bo chciałabym podkreślić jeszcze raz te takie aspekty związane z prawem. Wspomniane zostało, że nadanie osobowości prawnej w wielu przypadkach wcale nie przyniosło w praktyce jakiegoś zwiększenia poziomu ochrony tych terenów. Dodatkowo powiedzieliśmy, że już teraz dysponujemy wieloma różnymi narzędziami prawnymi czy też aktami prawnymi, które mają w sobie zapisy dotyczące ochrony wód czy ochrony przyrody, tylko po prostu wystarczy je poprawnie wdrożyć. I gdyby to tylko zostało poczynione, to ochrona rzek byłaby na dużo wyższym poziomie. Więc pozwolę sobie na takie stwierdzenie, że to nie prawo samo w sobie jest wadliwe, ale jego egzekucja. Więc tworzenie kolejnego nowego prawa wcale nie przybliży nas do rozwiązania problemu. Wspomnę też także o tym, że o posiadaniu osobowości prawnej. Proszę. Tak, proszę czy nie? Dziękuję, bo może... Mogę... Tu jest, proszę. Bardzo krótkie pytanie. Czy koleżanka uważa, że brak dobrego wdrażania prawa przez 19 lat, kiedy mieliśmy różne rządy, różne instytucje, faktycznie jest powodem tego, że jest taka fatalna sytuacja z naszymi rzekami? To już wybór koleżanki. Nie będę odpowiadać na to pytanie. Dobrze, jeszcze tylko to, co ostatnie zdanie, które chciałam powiedzieć a propos nadawania osobowości prawnej, które wiąże się nie tylko z tym, że rzeka uzyskałaby prawa, ale miałaby też także pewne obowiązki. Więc ciężko mi sobie wyobrazić, jak rozwiązane zostało na przykład sprawa odszkodowań, które należałyby się osobom poszkodowanym podczas wezbrania na rzece. Szanowni Państwo, w związku z tym, że ja patrzę, marszałek ma wydanie takiego zarządzenia, ale patrzę na upływający nasz czas, trochę to zaczyna mnie niepokoić, więc od tego momentu już nie przyjmujemy pytań i informacji aż do końca debaty. Bardzo proszę. Do tego chciałabym tutaj niezwykle mocno podkreślić, że wszelkie dyskusje, wszelkie rozmowy dotyczące ochrony środowiska
i argumenty, które padają zwykle ze strony takiej proekologicznej, nazwijmy to, nie chciałabym tutaj nikogo urazić, bardzo mocno odwołują się do wyobraźni, odwołują się do emocji, przez co te dyskusje są bardzo gorące, żywe i medialne, ale ten rozgłos medialny wcale nie prowadzi do tego, że udaje nam się dojść do jakiegoś rzeczywistego rozwiązania. Więc ja proponuję tutaj trochę inne podejście, spokojniejsze, ale bazujące na rzeczywistych danych, na analizach, a przede wszystkim na dialogu. Chciałabym tutaj zwrócić szczególną uwagę Państwa na to, że w społeczeństwie hydrotechnicy postrzegani są jako ci, którzy chcieliby totalnie zapanować nad naturą i w ogóle tylko czerpać z natury bez żadnego szacunku. Ta konferencja, zwłaszcza ten wczorajszy dzień i wszystkie prezentacje, które były tutaj poczynione przez gości, udowadniają, że tak nie jest, że jednak to podejście się zmienia i chciałabym, żeby to spojrzenie na pracę inżynierów też było w świadomości społecznej ulegało zmianie. Na koniec podkreślę, że powinniśmy po prostu zacząć korzystać z tego, co już mamy wypracowane jako cywilizacja, z wszelkich norm prawnych czy przyjaznych naturze rozwiązań, które zostały wymyślone. Tak samo jak powinniśmy zacząć korzystać z pełnego prawa do demokracji, bo teraz rozumiemy demokrację jako sposób podejmowania decyzji. Głosujemy coś, natomiast demokracja nie polega na tym, że głosujemy za czymś lub przeciwko, a polega na tym, że rozmawiamy o danym problemie, więc to właśnie tutaj widzimy największy kłopot w tym braku dialogu między różnymi instytucjami i z tym Państwa pozwolę sobie zostawić. Bardzo dziękuję. Brawa. Anna Sosnowska, proszę Państwa, no przed nami już tylko głosowanie, ale naszej debacie przysłuchiwała się i przyglądała również Loża Mędrców, zaproszeni goście z krótkimi rekomendacjami dla Państwa, ale to nie jest żaden oblig w sprawie głosowania. Przypominam tylko, że było 26 osób za tezą, 14 przeciw. Zobaczymy, jak te głosy się będą rozkładać tym razem. I chciałbym poprosić pana profesora Szymona Malinowskiego o to, żeby tutaj do nas przyszedł i zwięźle podsumował to, co on usłyszał w tej debacie po jednej i drugiej stronie i jakie byłyby jego podsumowania właśnie. A może nawet po której stronie by stanął głosując? Za chwilkę. Dobrze, ja zrobiłem bardzo dużo notatek, których nie mogę teraz odczytać. Chciałem powiedzieć, że ja jestem prostym fizykiem i z mojego punktu widzenia, jako prostego fizyka, ta debata wpisuje się w ogóle w szerszy problem, jaki mamy, problem kultura versus natura. I kiedyś natura dominowała nad kulturą, nad naszym ludzkim systemem i czasami mamy taką świadomość, że tak jest nadal, a ta świadomość jest fałszywa, bo w tej chwili my dominujemy nad naturą. Więc jeżeli myślimy o tym, że trzeba zmienić perspektywę i traktować naturę w sposób partnerski, to ja w tym momencie jestem za tezą debaty. Ale z drugiej strony istnieje coś takiego. Cała rozmowa i cała debata była o tym, że kto będzie reprezentował interesy rzeki. Kto będzie reprezentował interesy natury? Natura nie ma interesów. W naturze zachodzą związki przyczynowo-skutkowe i my ludzie jesteśmy przyczyną tych wszystkich procesów, które nam się bardzo, bardzo nie podobają i które nas dotyczą i które nas mogą nawet być może w krótkim czasie usunąć z tego świata. Natura będzie istniała nadal. I już tak króciutko podsumowując, ja jednak troszeczkę stanę tutaj, ale tylko troszeczkę, z tego powodu, że widzę, że nasze prawo źle
cały czas rozumie związki przyczynowo-skutkowe, które zachodzą w naturze, które musimy respektować, czy nam się to podoba, czy nie. My cały czas nie jesteśmy do tego przyzwyczajeni, żeby to dobrze, że tak powiem, ujmować w sposób prawny. Natomiast to postawienie tezy, że jakaś część natury jest warta tego, żeby z nią rozmawiać, to jest coś, co zmienia świadomość społeczną. Bardzo dziękuję. Dziękujemy bardzo. Profesor Szymon Malinowski, podsumowujący tę debatę, i mamy jeszcze pana Wojciecha Skowyrskiego, wiceprezesa Wód Polskich, również z podsumowaniem. Brawa wielkie, zapraszamy do nas przed głosowaniem. Szanowni Państwo, witam Państwa serdecznie. 27 sierpnia 2019 roku rozpoczęła się ogromna katastrofa na Wiśle przy oczyszczalni Czajki. Wody Polskie jako pierwsze rzuciły się na ratunek tej rzece i nie dlatego, że po prostu ktoś nam sam wysłał. Po prostu z miłości do tej rzeki. Skieruję te słowa do Pani. Naprawdę z miłości do tej rzeki. I dlatego chciałbym powiedzieć, że jeżeli chodzi o to, kto się zajmuje tą gospodarką wodną i w ogóle rzekami w Polsce, to najlepszym adresem są Wody Polskie i to niejednokrotnie to udowodniliśmy. I teraz, jeżeli chcąc rozwinąć ten wątek, chciałem powiedzieć, że my mamy w tej chwili bardzo bogate plany, przede wszystkim jeżeli chodzi o edukację, o to, jeżeli chodzi o egzekwowanie prawa. I ze zdziwieniem słuchałem słowa pana profesora. Panie profesorze, jeżeli pan mówi, że specustawa odrzańska to jest betonowanie rzeki i uzyskiwanie żeglugi, to po prostu pan jej nie zrozumiał. Chciałbym powiedzieć jedną rzecz. Ta ustawa miała za zadanie dać narzędzia Wodom Polskim, żeby mogły właśnie egzekwować prawo. Wszyscy tu się zgodziliśmy, że z egzekwowaniem prawa nie jest najlepiej, ale to prawo będziemy egzekwować. Dlaczego? Dlatego, bo mamy mieć inspekcję wodną, mamy mieć system ogromnych kar za to, że ktoś nie przestrzega prawa. Również mamy za zadanie tej rzece pomóc i wszystkim rzekom będziemy pomagać. A pomoc rzekom to nie jest tylko to, że my ją zostawimy samą sobie. Pan to źle rozumie, panie profesorze. Rzekom trzeba pomagać w dzisiejszym właśnie zmienionym świecie. I jednocześnie chciałem też zaznaczyć, że my w ramach tej specustawy zabiegamy o to, żeby oczyszczalnie były lepiej organizowane, żeby powstawały systemy kanalizacyjne, żeby po prostu można było to wszystko uzdrowić. Zgadzamy się z państwem, że to wszystko jest źle jeszcze na razie, ale my idziemy do przodu, my chcemy to zrobić. Retencjonowanie właśnie ścieków w momencie, kiedy jest to moment, kiedy to zasolenie ma wzrosnąć. Właśnie o to chodzi. Systemy ostrzegania, systemy właśnie obliczania tego. To wszystko Wody Polskie będą robiły. I to, że ktoś powie, że jest źle, albo że jest niezadowolony, oczywiście będzie niezadowolony, ale jeżeli chodzi o działanie, to my w tej chwili wiemy, co mamy robić i w tej chwili mamy plan na to, poparty przez systemy planistyczne, poprzez to, że mamy system właśnie przestrzegania środowiska, mamy też, nie wiem, czy państwo wiecie, my zakorkowaliśmy wiele wylotów z nielegalnych ścieków, zanim ta specustawa wyszła. My po prostu odpowiedzialności za tą rzekę właśnie to robimy. I oczywiście, czy pani była w czasie tego, jak ratowaliśmy Wisłę właśnie wtedy, jak wybuchła Czajka? Czy pani nam pomogła wtedy nosić te Panie worki? prezesie, przepraszam, ale to jest podsumowanie debaty. Nie możemy wchodzić w polemikę. Tak, tylko że po prostu pani podnosi głowę, tak, możliwości. podnosi rękę, więc to jest po prostu w ten sposób, że my musimy w tej chwili dać kredyt zaufania właśnie firmie Wody Polskie, które poprzez specjalne narzędzia, które w tej chwili dopiero dostało tą specustawą, jesteśmy w stanie reagować, a my 6,5 tysiąca osób na terenie całego kraju, które ma za zadanie dbać o tą rzekę, nie tylko o Wisłę, ale o wszystkie rzeki w Polsce. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Brawa wielkie dla naszego drugiego członka Loży Mędrców. Chciałbym prosić wszystkich mówców o powstanie, mówców głównych i wielkie brawa dla nich. Jeszcze raz Leszek Naziemiec, Cecylia Malik, ale nie skończcie państwo jeszcze. Jerzy Bieluk, Jacek Engel po stronie propozycji, po drugiej stronie dzielnie walczyli przeciwko tej tezie Zbigniew Kledyński. Brawa. Agata Szafraniuk, Janusz Zaleski, Joanna Sosnowska.
Proszę Państwa, a teraz czas Państwa decyzji. Czy kto z Pań i Panów chciałby podnieść rękę za tą tezą, czyli wesprzeć propozycję i będziemy liczyć, kto jest za. Możemy usiąść oczywiście. Kto jest za tezą? Sylwia, czy ty to wiadomo, że tak. Czy ty pomożesz z liczeniem? To są głosy za tezą. Ile tych... Czy te dwie to właśnie się przed chwilą doszły? Nie, cały czas były, tak? Te dwie ręce, okej. Za tezą, a przeciwko tezie, kto jest z Pań i Panów na sali? Policzmy te głosy. - 24. A czy mamy wyniki już głosowania internetowego? No tak, to mówiliśmy, że łapka w górę to jest za, łapka w dół przeciw. To sprawdźmy za chwilę. Proszę Państwa, no wyniki są takie, że właściwie jest 27 za, czyli o jeden głos więcej niż za propozycją, jeden głos więcej niż wyjściowo, ale z kolei opozycja zyskała bardzo wielu swoich zwolenników, bo z 14 do 24, czyli wzrost jest no niemal dwukrotny. Może nie aż tak, ale poważny. Także bardzo serdecznie gratuluję debatantom, dziękuję Państwu, ale jeszcze my zostaniemy na scenie, dlatego że wiem, że tę konferencję już całą i takie, że tak powiem, błogosławieństwo na do widzenia chciałby tutaj się z tym błogosławieństwem podzielić profesor Paweł Liczna, retencja.pl i to będzie już ostatni akcent naszego spotkania. Czy pan profesor jest z nami? Zmierza. Tak, można powiedzieć, że zstępuje. Tu padło takie z wysokości. Prosto, no prawie. Szanowni Państwo, tak jak co roku już taką tradycją stało się, że żegnam, więc można powiedzieć, że mam przyjemność żegnać tych najbardziej wiernych, którzy pozostają do końca. Właściwie można powiedzieć, chciałbym powiedzieć, że przez całe to spotkanie zastanawiałem się, co jest dla mnie największą wartością tych naszych spotkań. Myślę, że największą wartością tych spotkań dla mnie osobiście jest budowa kapitału ludzkiego, bo ja niestety nie jestem naturą, nie jestem bez interesu, ale tym interesem jest kapitał ludzki. To, że Państwo tu jesteście, ze sobą rozmawiacie, jak widzimy, w sposób bardzo kulturalny. Jesteście Państwo otwarci na wymianę. Słuchacie po prostu to, co mówią ludzie, którzy przyjeżdżają z zagranicy, a ci ludzie z zagranicy, którzy przyjeżdżają, których wczoraj staraliśmy się jakoś można powiedzieć, za to wynagrodzić, przynajmniej brawami, są otwarci, żeby dzielić się swoim doświadczeniem. Przysłuchiwałem się w taki sposób w miarę obiektywny tej debacie i chciałem bardzo wszystkim podziękować za to, że chcieli wziąć w niej udział. Bardzo chciałem podziękować za wszystkich emocje, bo to pokazuje, że no jeżeli są emocje, to znaczy, że nam rzeczywiście o coś chodzi i to jest dobre. Ale też bardzo chciałem podziękować za kulturę tej dyskusji. Przydałoby nam się w każdym obszarze naszego życia taka kultura. Bardzo chciałem też podziękować wszystkim moim kolegom, którzy są pracownikami uczelni. Mieliśmy tutaj chyba przykład takiego pięknej wypowiedzi grona profesorów, takiej starej daty można powiedzieć, ale też młodych osób, które zaczynają pracę na uczelni, które potrafią wypowiedzieć się w sposób w miarę obiektywny, można powiedzieć, bo my jako nauczyciele akademiccy powinniśmy być obiektywni, za co bardzo Państwu dziękuję. I jeszcze raz cieszę się, że udało nam się po raz 7 spotkać. Mam nadzieję, że to nie jest ostatnie nasze spotkanie. Zapraszam Państwa już na przyszły rok. Chcemy się spotkać wcześniej, ponieważ wrzesień jest miesiącem przeładowanym takimi atrakcjami jak konferencje. Zatem szczególnie Państwu dziękujemy, że Państwo wybraliście, żeby być z nami tutaj, bo w tym czasie można było być na 10 innych konferencjach, ale nigdy na takiej jak Stormwater Poland, bo to Państwo budujecie tą wartość i ten walor tej konferencji. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy Państwu i zapraszamy na kolejną edycję. Do zobaczenia. Dzięki. Dzięki. Dziękuję bardzo. Partner generalny Wawin Enobia Business.
Współgospodarz konferencji Katowice dla odmiany. Partnerzy główni Metropolia, Ecole Unicon, Nivus, Innovice and Autodesk Company, Hauraton, Tormel Grupa Aquanet, Bentley, Uponor, Blaikan, Amiblu. Partnerzy Aquanet Retencja, CDM Smith, WKB Lawyers, Fluidit, Skalgo, BGW Medical, Mewapol Gdańsk, Kama Eco Group, PWP, Biopro od Hydromet. Partnerzy merytoryczni Biznes dla Klimatu, Ecol Group. Organizator Retencja.pl. Patronat honorowy Ministerstwo Infrastruktury, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie, Stowarzyszenie Architektury Krajobrazu, PZITS, patronat honorowy prezydenta miasta Katowice Marcina Krupy, Województwo Śląskie, Polski Związek Firm Deweloperskich. Patronat medialny, portal komunalny.pl, Teraz Środowisko, aktualności i praca w ochronie środowiska, Wodne Sprawy, Rynek Instalacyjny, portal samorządowy.pl, Śląski Biznes.pl, Inżynieria.com, Wszystko w Twoich rękach, 2K Technologie, Zielona Infrastruktura.pl.